So, are you ready to translate, Piotr? Yeah? Czy jesteś gotowy tłumaczyć? Yes, I am. Okay. Hello, everyone. Witajcie wszyscy. Very nice to be here in Krakow. I almost forgot. In Krakow. It's one of those cities that you hear about a lot because people come here for holidays and all kind of things. My mother came to Krakow a few years ago and she really raved about Krakow. Bardzo miło być w Krakowie. Naprawdę piękne miasto i nawet moja mama tutaj kiedyś była, więc bardzo miło być tutaj razem z wami. So it's good to be here and good to see you all, of course. One of the strange things that I noticed when I came to Poland was how many Buddhist people there are in Poland. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, która naprawdę mnie zafascynowała, jest to, jak wiele buddystów jest w Polsce. Before I came here, I was in Belgium, then I was in Germany for a short trip, and I was traveling around, and there's more people here than I saw in any of those countries. Byłem wcześniej w Belgii i w Niemczech i spotykałem się tam z buddystami, ale tutaj w Polsce jest ich znacznie więcej. So I think Poland is a very enlightened society. Myślę, że Polska jest bardzo oświeconym społeczeństwem. So that's great. It's marvelous to see all. So we're going to start the day with some meditation. Is that right, Piotr? Yeah? So we'll start with some meditation practice. Are you ready for that? Yeah? Okay, cool. Okay. Wspaniale was wszystkich zobaczyć i zaczniemy ten dzień od medytacji. Czy jesteście gotowi na medytację? So we will do maybe half an hour or so. And the idea is just to relax and enjoy. That's kind of the motto of Buddhist meditation. Mottem buddyjskiej medytacji jest po prostu się zrelaksować, chillować, odpocząć. Okay, so here we go. A więc lecimy. Okay, so we start off as always by closing your eyes. A więc zacznijmy jak zawsze od zamknięcia waszych oczu. And when your eyes are closed, it's easy to feel the body. You can feel any pains you may have, any problems you may have. So to start off just by relaxing properly, to make sure you are at ease, you have no tensions or anything like that. A więc zacznijcie od odczucia swojego ciała i relaksujcie je tak, żeby czuć, jak coraz bardziej jest rozluźniony i pogłębiać ten stan relaksu. And as you start out, just stay with the body. Stay with the body until you really relax and you find that nice, easy, without any tensions or problems in the body. I jak zaczynacie medytację, to pozostańcie z ciałem, aby pogłębiać tę relaksację. By rozluźniać wszystkie napięcia. And what you find is that if you relax the body, the mind also relaxes
because mind and body are so closely connected with each other. Yeah. I pewnie możecie zauważyć, że kiedy rozluźniacie swoje ciało, rozluźnia się również wasz umysł, ponieważ są one bardzo ze sobą powiązane. And the trick of meditation practice is to enjoy what you're doing, to make the present moment the pleasant moment. And if you do that, you find the mind almost by itself enjoys and stays in the present. I esencją medytacji jest to, by była przyjemna, byście sprawili, że ta chwila jest przyjemną chwilą i wtedy umysł staje się naturalnie skupiony i rozluźniony.
And as you meditate in peace, make sure that you just allow your mind to be and just go with the flow. Whatever happens in your meditation, whether you are thinking, whether you are hearing something, even if you get a bit upset or whatever it is, just allow the mind to flow. And your job is just to watch the flow of events. I kiedy medytujecie, to warto jakby być w takim stanie przepływu, w stanie flow i niezależnie od tego, czy myślicie, czy coś czujecie, czy coś słyszycie, nawet jeżeli na coś się irytujecie, po prostu pozwalać się temu działać, żeby to był taki jeden przepływ. And again, please notice the happiness and the freedom from burdens as you do your meditation practice. Notice that beautiful freedom from the burdens of ordinary life. No job, no family, no house, no nothing. Everything is gone. Just you and the present moment. Just you and the breath hanging out together. I kiedy medytujecie, zauważcie proszę wolność i szczęście, jaką przynosi to, że nie ma tu pewnych rzeczy, że jesteście uwolnieni od codziennego życia, że nie ma tu wszystkich obowiązków, pracy, rodziny, innych zobowiązań. I doceniając właśnie tą wolność, coraz głębiej możecie się rozkoszować tą uwolnieniem, które przynosi medytacja już w tej chwili.
And to bring a little bit of joy to the meditation, it can be useful sometimes just to count your blessings very simply. And one of the greatest blessings in the world is to have people who you can practice with, such as this, people you can take as teachers, people you can take as examples in this world, all of these kalyanamitas who support you in your practice. What a wonderful thing it is to have such supportive conditions for Buddhist practice. I by przywołać trochę radości do medytacji, warto zwrócić uwagę na błogosławieństwa, które mamy w swoim życiu. I jednym z tych błogosławieństw jest posiadanie przestrzeni do praktyki i również posiadanie odpowiednich właśnie nauczycieli, tak zwanych kalyanamitta, czyli duchowych mentorów czy duchowych przyjaciół. I jaką wspaniałą rzeczą jest to, że możemy być tutaj i wspólnie praktykować.
if you want to do the meditation on the breath, make sure that you do it very lightly, with no force and no holding on, but with a gentle and kind attention towards the breath itself, so it's easy and comfortable. Jeżeli robicie medytację z oddechem, to warto robić ją w taki sposób lekki, niczego nie forsując, lecz delikatnie, z łagodnością, po prostu płynąć z tym uczuciem oddechu. Okay, so coming close to the end of the meditation, the last few moments, just stay again with the breath and ask yourself if you feel more relaxed than when you started out. And if you feel more relaxed and at ease than when you started, then ask yourself why that is the case. How does the process of meditation actually work? I zbliżamy się do końca medytacji i nadal pozostańcie z oddechem i zauważcie, jak się czujecie po tej medytacji. Czy czujecie się bardziej zrelaksowani i czy ogólnie czujecie się lepiej niż zanim zaczęliście medytację. Okay, so please come out of your meditation. I proszę Was, byście powoli wychodzili z medytacji. Break is a good idea. Yeah, I think it's carry on a little bit, see what happens. Yeah. Okay.
Okay, everyone. So, it's very loud. So, let's get started with tonight's talk. And tonight we're going to do the very humble subject of the meaning of life. A więc witajcie wszyscy. Przejdziemy powoli do mowy Dhammy i dzisiaj zacznijmy od skromnego tematu, jakim jest sens życia. It's one of those interesting things, yeah. If you look at the kind of the history of philosophy and the history of religion, it's one of those questions that everyone has been asking for the last how many years? 10,000, 100,000, a long time anyway. I możemy zauważyć, że cała historia filozofii, cała historia religii w zasadzie zadawała to pytanie już od 10 000 lat, czy 200 000, ilu? Od bardzo dawna. Since the beginning of time. Od początku czasu. Yeah. So, and what is interesting about this is that even though this is a question that everyone is interested in, because it has to do, obviously if you know the meaning of life, it makes it easy to choose, right? You know what you have to do. And even though it is this question that people have been contemplating for so long, basically I don't think in human history anybody has really answered this question satisfactorily, with one exception, Buddhism. I chociaż to pytanie jakby było kontemplowane od bardzo dawna, w zasadzie znalezienie na nie odpowiedzi jest bardzo ważne, ponieważ wtedy wiemy, co czynić. I choć właśnie od tak dawna było kontemplowane, no to odnalazła jedna osoba odpowiedź i jest nią Buddha. That's right. So I want to talk a little bit about this idea of the meaning of life from a Buddhist point of view, and to see if I get any traction with the audience here today. A więc porozmawiam o tej właśnie idei sensu życia i zobaczymy, jaka będzie wasza reakcja. So one of the problems of the contemplation of the meaning of life is that people often look for meaning in the wrong place. Very often we look for meaning in the external world around us. I zasadniczym problemem jest to, że w zasadzie każdy szuka sensu życia, lecz często szukamy go nie tam, gdzie możemy go znaleźć, na przykład w zewnętrznych rzeczach świata. If you look at the history of human thought in terms of politics, etc., we always try to discover these utopias in the world. I mean, you have things like Marxism and capitalism and socialism, all of these things. These are ideas. You try to organize society in such a way as to find some kind of utopian society. I patrząc na chociażby historię jakby myśli politycznej, mamy tendencję do szukania rozwiązania w różnych utopiach, w takich jak filozofie marksizmu, socjalizmu, kapitalizmu. Ale właśnie są to po prostu utopie, które... And it usually fails pretty bad. I z reguły one po prostu nie przynoszą skutku. And the reason why it fails is because that there are all these qualities in the human mind that undermines any kind of social system that you try to create. I powodem jakby do tego, dlaczego one nie działają, jest to, że po prostu próbujesz znaleźć jakieś rozwiązanie społeczne, które by to rozwiązało. The human mind will distort and use the system that you create for its own purpose, its own reasons, its own desires, its own craving, its own confusion, ill will, delusion, whatever. I po prostu umysł ludzki, który jest pełen jakby nieczystości, będzie próbował użyć tych systemów społecznych do swoich własnych celów i będzie kierowany zachłannością, niechęcią, awersją i tak dalej, niewiedzą. Or you have, other kind of ideas like modern religious ideas of creating kind of a happy world where everyone is happy together, everyone moving to the omega point or something like that, which is also quite common idea in the modern world. Inną jakby współczesną próbą rozwiązania jest właśnie tworzenie jakichś ruchów religijnych, które szukają rozwiązania w jakimś takim raju, że wszystko będzie dobrze. Natomiast z reguły nie działa to również. Yeah, but to create such a society, again, it is problematic because the human mind is not really a mind that is able to exist in that kind of harmony because of the inner problems that every one of us faces.
A te rozwiązania nie działają dlatego, że po prostu każdy z nas ma wewnątrz różne problemy, różne trudności, które po prostu, z których wynika potem cała reszta i dlatego to nie działa. Yeah, you have people like Elon Musk. You know Elon Musk? Yeah, everyone knows Elon Musk. Jest taka osoba jak Elon Musk. Czy znacie Elona Muska? Almost as famous as the Buddha, Elon Musk. Prawie tak znany jak Buddha. And he wants to travel to Mars. Yeah, he reckons that if you get to Mars, you get away from all the problems on planet Earth. That's kind of his idea. Yeah. Jego pomysł jest taki, że kiedy dostaniesz się na Marsa, to uciekniesz od wszystkich problemów na Ziemi. The idea is if you get to Mars, then you can escape suffering. Yeah. Jeżeli dostaniesz się na Marsa, to możesz uciec od cierpienia. And I'll bet you, if he gets to Mars and he gets to meet the Martians on Mars, the Martians will say, we want to go to Earth so we can escape suffering on Mars. I zapewniam was, że jeżeli dotrzecie do Marsa, to Marsjanie powiedzą wam, że chcemy uciec na Ziemię, żeby uciec od marsjańskich problemów. Yes, we want to go to Mars, the Martians want to go to Earth, everyone thinks they can escape suffering in some kind of crazy way. Yeah. Ziemianie chcą uciec na Marsa, Marsjanie na Ziemię i myślą, że w ten sposób uciekną od problemów. So this is always about seeking the end of suffering, the end of problems, somehow in the external world around us. A więc to jest właśnie ten fundamentalny problem, że zawsze próbujemy szukać rozwiązania problemu cierpienia w zewnętrznym świecie. And in a very real way, this is what all of us are doing all the time. Yeah, probably many of you, I do that sometimes. I think if I have some of this kinga water, a little bit less suffering, yeah, because especially if you, actually let me try, see if it works. I zaprawdę wszyscy staramy się szukać właśnie w tych zewnętrznych rzeczach tego rozwiązania, jak na przykład w tej wodzie. A więc spróbuję trochę, zobaczymy, czy działa. It's nice, it reduces suffering a little bit, doesn't eliminate suffering. Yeah. Jest to bardzo fajne, ponieważ trochę redukuje cierpienie, ale jednak nie całkowicie. And this is one of the things we run around in the world, and we always try to satisfy our desires, our craving by, getting a nice house, getting a nice relationship with somebody, getting a nice car, going on nice holidays overseas, having nice entertainment in our lives. And this is how we try to overcome our inner problems in the world outside. No i właśnie w taki sposób próbujemy znaleźć tą rzecz jakąś, która nam da ulgę, jak na przykład super dom albo super relacja, jakiś samochód czy jakieś bardzo fajne wakacje i w ten sposób próbujemy szukać tego rozwiązania. Yeah. And then you get fed up with one relationship, go on to the next one. I kiedy masz dość jednego związku, to szukasz kolejnego. Is that true? Czy to prawda? Yeah. No one is nodding. I have a problem here, communication problem. And then sometimes you have that doesn't work out to go on to another one, and you get this idea of the serial monogamist who kind of moves on from relationship to relationship. No i to tak działa, że potem z jednego do kolejnego i mamy taką jakby linię monogami, która cały czas się zmienia. Searching for the turtle with a mustache. Szukamy żółwia z wąsami. You know that expression, turtle with a mustache? Famous expression by Ajahn Chah. Ajahn Chah, he was Ajahn Brahm's teacher, right? He was this really, he was a pretty cool monk actually, in the kind of higher sense of cool. And he had this idea that people always running around in the world, searching for the impossible, searching for something that doesn't exist. And that was the idea of the turtle with a mustache. I jest to określenie, którego używał Ajahn Chah. Ajahn Chah jest nauczycielem Ajahna Brahma i jako, że nie ma czegoś takiego jak żółw z wąsami, właśnie on symbolizuje poszukiwanie czegoś, co nie istnieje. So that's kind of the idea. So then we have, you get into one house, and then after a while you think, you want to have another house. You get into one car, you want to have another car. You have one holiday overseas, you want to have another holiday overseas. You go to one Buddhist talk, then you go to another Buddhist talk, because this one wasn't so good. There must be a better one down the track somewhere. I w taki sposób właśnie masz jakieś tam mieszkanie czy dom i chcesz mieć kolejne mieszkanie czy dom, masz jakiś samochód, chcesz mieć potem kolejny samochód. Masz wakacje, chcesz pojechać na kolejne wakacje i nawet pójdziesz na buddyjską mowę Dhammy i potem chcesz kolejną buddyjską mowę Dhammy, bo ta być może nie była wystarczająco dobra. And then we go on and on and on like this, never really finding any real satisfaction, never finding the end of craving, the end of desire, never finding what we actually want. I w ten sposób właśnie idziemy dalej, próbując zaspokoić jakby to pragnienie, ale ostatecznie nigdy go nie zaspokajamy. Life is a bit like this, yeah. It goes up, you get something nice,
And after a while, you get a bit dissatisfied with this, and kind of life goes down. And you get a bit depressed because your relationship breaks up. Then you get a new job. Yay, a new job. Then you lose your job, you go down again. And life is this yo-yo, this kind of roller coaster, up and down, all the way along here. I życie jest takie, że raz coś ci się udaje, masz dobre relacje, czy udaje ci się życie w pracy, idziesz do góry, a potem znowu na przykład masz rozstanie, masz jakiś kryzys w pracy i potem znowu idziesz w dół i to tak idzie do góry, na dół, jak jojo, jak taki roller coaster, cały czas fluktuując. And it's kind of interesting. You start over here. You're born. This is where you're born, right? I mean, this is kind of just actually not born there, but that's what I'm saying. You're born over here, yeah, and you go up and down all the way along, ding, 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 this way, over here, and you come over here. This is where you die, yeah. So you're born over here, you die over there, and if you notice, the level is the same, yeah. You just go up and down, up and down, up and down, and when you die, you are roughly the same place as when you started out. I teraz zauważcie, że jest to tak, że zaczynacie, załóżmy tutaj, a tutaj jest czas waszej śmierci i idziecie właśnie tak w górę, w dół cały czas i ostatecznie jesteście na tym samym poziomie, na którym zaczęliście. Yeah, and then you wonder, what was the point? What am I doing here? All of this up and down, and I'm exactly where I started out. That's exactly where I end up. What's the point of all of this? And you can imagine when you then come to your deathbed, you have done all of these things in the meantime, has gotten you absolutely nowhere, and you die, and you feel confused, you feel sad, you feel like all of these things, and now all the things I have built up in my life, all the relationships I had, everything has to go, and I've actually gone nowhere in between. No i potem, kiedy docieracie do tego ostatniego punktu, zastanawiacie się, po co było to wszystko? Jakby czujecie się skonfundowani, czujecie się smutni, że w zasadzie przeżyliście te wszystkie rzeczy, ale ostatecznie kończymy w tym samym miejscu. And it's terrible, right? You feel really confused. You feel really uncertain. You feel really, what was the point of my life? I've wasted my life. I didn't get anywhere. Yeah, this cannot be the meaning of life. This is the emptiness of life. I jest to bardzo przerażające. Czujecie się bardzo źle, że jaki jest sens życia, jakby po co było to wszystko, skoro ostatecznie nic w zasadzie się nie zmieniło. Yeah, and when I say emptiness of life, I don't mean the Buddhist kind of emptiness, I mean the bad kind of emptiness, right? Yeah. I kiedy mam na myśli, że właśnie jest to związane z pustką życia, nie mam na myśli buddyjskiej pustki, jakby suniaty, tylko taką negatywną pustkę. Yeah. What was what was Piotr's friend name again? Void. Voidness, suniata? No, the Piotr's friend. Wojtek. Yeah. Wojtek. Okay, void. That's right. That's again void. Exactly. Void. Wojtek, yeah. That's actually. It occurred to me. It's a really nice name, Wojtek, because void. Void is like the Buddhist sunyata, right? Void, and tech is technology. The technology of emptiness. So that's a really good Buddhist name, right? Wojtek. So I'm very pleased with that. You're born to be a Buddhist. I Ajahn mówi tutaj o koledze, jakiego dzisiaj poznałem, Wojtka, właśnie, że jak zapamiętał jego imię, a więc void po angielsku to jest pustka i tech od technology, technologia, czyli technologia pustki. Still couldn't remember it, but anyway. So this is the problem with life. Yeah, you kind of start off in one end, you end off, and you look back, and it's actually quite sad. A lot of people live their life like this, not actually going anywhere, not really having any real change in their life, nothing transforming, nothing purposeful, no real meaning in life. No i właśnie to jest tym przerażające, że i smutne w tym, że kiedy docieramy do tego punktu, to nie dokonaliśmy żadnej transformacji, żadnej naprawdę fundamentalnej zmiany. And there's a very beautiful simile by the Buddha that I will tell you here. I jest taka przypowieść Buddy, którą wam teraz opowiem. One of the greatest things in the suttas of the Buddha, this is the word of the Buddha, one of the really powerful things are all the similes that he gives. Jedną z najpotężniejszych części nauk Buddy są właśnie przypowieści, które przekazywał. So I would really recommend you, if you only read the suttas, yeah, this is the word of the Buddha, if you read it only for the similes, it is worth it. Jeżeli czytalibyście sutty, to nawet jeżeli czytalibyście tylko dla przypowieści, to jest to naprawdę tego warte i naprawdę wam to polecam. There was a German scholar called Helmut Hecker. You know Helmut Hecker? Don't know Helmut Hecker? Okay, we better figure it out. So there's a German scholar called Helmut Hecker, and he took all the similes in the suttas, and he collected all the similes in a book called The Collected Similes of the Buddha, something like that.
In the Buddha, what's it called again? Collect the symbols of the Buddha? You don't know? Okay. Okay. Something like that. I był taki niemiecki uczony, Hermann Hecker, który właśnie stworzył takie kompendium przypowieści Buddy. It has been translated into English, but not to Polish yet, I think. Jest przetłumaczone na angielski, ale niestety jeszcze nie na polski. Yeah. So if you like the simile I'm going to tell you now, get that book. Jeżeli lubicie przypowieść, którą teraz wam opowiem, to sięgnijcie po tą książkę. If you don't like the simile, get it anyway. Jeżeli nie lubicie tej przypowieści, i tak sięgnijcie po tą książkę. So this simile is the idea of a dog. Yeah, the dog in the world, and this is like the dog is in ancient India. And have anyone here been to India before? Yes, few of you have been to India. Okay. So India is this. You think the dogs in the West are sometimes a bit dodgy, but the dogs in India, they are absolutely the worst kind of dogs. I ta przypowieść opowiada o psie, tylko psy w Indiach w tamtych czasach były, jak tu Ajahn Brahmali lubi takie słowo dodgy, czyli w każdym razie były bardziej zaniedbane, więc to jest przypowieść bardziej o takim psie. Yeah, they are mangy, they bite everyone, they bite each other, they look terrible basically. Yeah. Mają wszy, gryzą ludzi i ogólnie są niezbyt miłe. So because no one owns these dogs and no one feeds them, they have to fend for themselves. I ponieważ nikt ich nie karmi, one muszą radzić sobie same. And to be able to fend for themselves, the dogs sometimes they go to the butcher shop. I dlatego te psy udają się do rzeźników. And then they go out of the door, they look up into the butcher shop, try to look through the window, try to look very cute, big eyes, yeah, very cute, and trying to look into the butcher shop. I podchodzą do tych rzeźni i po prostu robią słodkie oczy, patrząc na rzeźnika, żeby żebrać trochę. Because they want to get the attention of the owner of the butcher shop, yeah, the butcher. So if you look really cute, there's more chance of the owner giving us some bones or some meat or whatever. Yeah. Chcą zwrócić jego uwagę, po prostu przyciągnąć pozytywnie na siebie uwagę, ponieważ wtedy zwiększają swoją szansę, że dostaną coś. But the butchers in ancient India very stingy. Ale rzeźnicy w starożytnych Indiach byli bardzo skąpi. Nothing has changed. Yeah. Nic się nie zmieniło. So the butcher in India, the meat is very expensive. Yeah, in ancient India, meat was much more expensive than it is today. So there's no way that this butcher is going to give meat to a dog, right? So because he's not going to give the meat to the dog, he's going to scrape off the last bit of meat until only the bone remains. I ze względu na to, że mięso w starożytnych Indiach było znacznie droższe, no to raczej nie było szczególnej szansy, żeby ten rzeźnik dał to mięso temu psu i po prostu kość zeskrobywał wszystkie jakby kawałeczki mięsa. And of course the bone that remains, it has a little bit of blood, yeah? So the butcher thinks, okay, I'll give this to the dog. So chucks out the bone to the dog, yeah. I ta kość, która zostaje, ma na sobie już tylko krew. I też wtedy myśli, że skoro nic tutaj nie ma wartościowego, to da to psu. No i oczywiście daje ją wtedy psu. Dog is so happy, yeah, finally gets the bone. So the kind of bites into the bone, licks off the blood, yeah, chews the bone. But of course, there is no sustenance on this bone. There is no meat on this bone at all. All there is the taste of meat, the taste of blood on the bone. So instead of actually satisfying the dog, all it does is increase the craving, increase the desire. No i oczywiście pies rzuca się na tą kość i oblizuje tą krew, gryzie tą kość, obgryza i tak dalej. I próbuje się tym najeść, ale no właśnie ze względu na to, że nie ma tam żadnego pokarmu. No to... So the dog licks off the blood and kind of chews the bone until it gets weary and tired and kind of fed up with that one. And then it runs off to the next butcher shop. I kiedy męczy się tym procesem jakby rozlizywania tej kości, no to po prostu idzie po kolejną. Next butcher shop, the next butcher exactly as stingy as the first butcher. I kolejny rzeźnik jest dokładnie tak samo skąpy jak poprzedni. Another bone, just blood. Kolejna kość, po prostu krew. No sustenance, more craving. Nie ma tam pokarmu, a zwiększa się uczucie pragnienia wraz z tym lizaniem. Next butcher shop. I kolejny dom rzeźnika. Next butcher shop. Kolejny. Next butcher shop. Kolejny. Next butcher shop. Kolejny Next dom butcher rzeźnika. shop. I kolejny. On and on and on until eventually the dog dies. I tak znowu i znowu i znowu, aż pies umiera. And when it dies, it gets reborn. It gets reborn as a little puppy. I kiedy się to dzieje i umiera, odradza się jako młody szczeniaczek. The mummy of the little puppy takes the puppy to the butcher shop. I
mama tego szczeniaczka bierze go do rzeźnika. Then it starts again. I dzieje się to znowu. Until it dies. A znowu umiera. Puppy again. And I on znowu szczeniaczek. and on and on. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Never finding any satisfaction. Always finding more craving, more desire, more running along. Never really getting anywhere. No meaning, no purpose, no real aim, no goal. I nie znajduje w ten sposób żadnej satysfakcji, tylko pogłębia swoje pragnienie, pogłębia swój ból, swój głód i nie znajduje sensu. This is the Buddha simile for the human realm. To jest przypowieść Buddy, która opisuje, jest metaforą jakby ludzkiego świata. Do you recognize anything in this? Czy rozpoznajecie coś w tej przypowieści? Little bit. Troszeczkę. It's a stark simile, right? It's very stark and very hard. But the main idea of this idea of running on and never finding satisfaction, never finding any real nutriment, anything which really deeply satisfies you, this is very true, I think, to most human existence. I choć jest to mocna metafora, to jest prawdziwa w tym względzie, że w życiu ludzkim praktycznie nie znajdujemy takiej naprawdę głębokiej satysfakcji, która nas głęboko zaspokaja. We run on and on from relationship to relationship, from house to house, and of course when you die in your next life, you start from scratch again. I gonimy za związkami, za mieszkaniami, za kolejnymi. I kiedy umieramy w kolejnych życiach, dzieje się to znowu. And it's kind of unpleasant, isn't it? Jest to dość nieprzyjemne, prawda? The idea of every time you get born, you start again from the same thing. Would you like to do everything in your life one more time, exactly what you've done already? Idea właśnie o tym, że kiedy umierasz, musisz po prostu zacząć wszystko od początku. I tak znowu. To me, it's like a nightmare. Yeah, I mean, I've had a very good life in many ways. I mean, I'm a Buddhist monk. How much better does it get? But I've had a really good life in many ways. But would I want to go through all that process once again? Being a child, going through school, having the problems in school, doing the same thing, craving, trying to do. There's no way I want to do everything again. I chociaż miałem całkiem niezłe życie, a zwłaszcza teraz, kiedy jestem buddyjskim mnichem, to raczej staje się coraz lepsze. To czy chciałbym jeszcze raz to powtórzyć? Absolutnie nie. Nie chciałbym jakby jeszcze raz powtarzać szkoły, tych wszystkich problemów, dorastania i tak dalej. Wydaje mi się to koszmarem. Yeah, there was a movie a few years ago called Groundhog Day. Did you have that in Poland? Yeah. Yeah. Był taki film, który nazywał się chyba Groundhog Day, czyli Dzień Świstaka. Yeah, that's life. Life is a bit like that. Yeah. Życie jest trochę właśnie takie. I haven't seen the movie, by the way. Yeah. Tak, swoją drogą nie widziałem tego filmu. You might think I'm a bad monk if I see the movie, right? So I better. Byłbym złym mnichem, gdybym oglądał filmy, także. So this is the problem of existence. Yeah, this idea that you don't actually go anywhere, and when eventually you die. Nothing has really happened in your life, so we need to find some kind of alternative. I właśnie to jest problem egzystencji, że kiedy docierasz do śmierci i w zasadzie nic nie osiągnąłeś, to właśnie musimy znaleźć jakąś alternatywę. I was just thinking, one of the other things I should maybe mention as well, the Buddha has all these kind of marvelous similes about the nature of human existence, and one of the really nice similes, maybe I'll bring this up now. This is the simile of the dream. I teraz przyszło mi do głowy, że w sumie powinienem powiedzieć jeszcze jednej bardzo głębokiej przypowieści Buddy i jest to przypowieść o śnie. And the Buddha says that life is a bit like a dream. Buddha powiedział, że życie jest niczym sen. Yeah, you start off in life and you have this idea. Whenever you have an idea about something, what the thing is in your mind is often very different from the reality. Kiedy żyjesz, masz bardzo dużo pomysłów, masz pewną ideę na swoje życie, ale potem się okazuje, że twoje idee praktycznie nigdy nie zbiegają się z rzeczywistością. I don't know about you, but when I was young, I had this idea of relationships. Yeah, you find the perfect girl and you have the perfect relationship. And the reality, the idea of a relationship is very, very different from the reality of a relationship. Kiedy byłem młody, jeszcze nie byłem mnichem, miałem właśnie ideę, pewne marzenie takiej doskonałej relacji jakby z dziewczyną. Natomiast prawda jest taka, że właśnie ta idea nigdy nie mogła się jakby połączyć z rzeczywistością. Zawsze rzeczywistość była zupełnie inna. You know what I mean? Yeah, the dream, especially when you're young and confused and don't know what you're doing, right? You think relationships are going to be so marvelous. And of course, it's completely wrong here. Kiedy jesteś młody, w twoim umyśle jest bardzo dużo konfuzji, jakby niewiedzy i masz tę ideę. Dlatego
próbujesz za nimi iść, ale rzeczywistość jest trochę inna. Then you have the idea of the house you're going to have. You have this marvelous, wonderful house, the beautiful car you're going to have, the great career you're going to have. I macie pomysły o tym, jaki będziecie mieć super dom, jaką będziecie mieć super karierę. Wonderful girlfriend. Wspaniałą dziewczynę. And then you end up like this. Ej, skończysz w taki sposób. The dream and the reality, very, very different. Rzeczywistość stała się zupełnie inna niż ten sen. And this is such an interesting idea when you start looking at the promise of the sensual pleasures of the world. What they'll tell you, what they whisper in your ear, and they say, when you get this, you will be satisfied. It is never true to reality. I właśnie tutaj jest esencja, że kiedy podążamy za przyjemnościami zmysłowymi, to ta idea jest bardzo atrakcyjna i ten szepczący głos w głowie daje obietnicę czegoś pięknego, natomiast rzeczywistość jest zawsze inna. So very useful to notice the lie that often comes with the sensory objects of the world. Bardzo wartościową rzeczą jest zauważyć to kłamstwo, które zawiera się właśnie w tych obietnicach zmysłowego świata. But I want to talk a little bit about the solution as well, not just the problem. Ale chciałbym też porozmawiać trochę o rozwiązaniu, nie tylko o problemie. Is that a good idea? Yeah. So there is a problem and there is a solution. And to guide you towards the solution, I want to talk a little bit about the contemporary problems that we're facing in the present world. I choć jest problem, to jest też rozwiązanie i żeby nakierować was na to, czym jest to rozwiązanie, chciałbym troszeczkę porozmawiać o problemach współczesnego świata. Should we have a break before we get on to the solutions? Because do people want to have a break at any point, or are you happy to carry on? Czy chcecie zrobić sobie krótką przerwę, zanim przejdziemy do rozmawiania o rozwiązaniu? Czy potrzebujecie przerwy? Anyone want a break? No? Nobody wants a break. Okay, good. I'm very pleased with this. It means, okay, now I've got you all under control here. You don't want to go anywhere. Okay, good. So let's look at the solution, right? And one of the things that was very interesting in the contemporary world, one of the things, obviously, that is also very concerning probably for people here in Poland, is the war just next door in Ukraine. It's only a few hundred kilometers away, right? It's not that far away here. I podoba mi się to, że jakby nie chcecie mieć przerwy, tylko chcecie zgłębiać dalej temat i takim tematem, który na pewno bardzo nas przejmuje tutaj w Polsce, jest to, co dzieje się teraz, jeśli idzie o wojnę na Ukrainie. Yeah, and it's very strange. I grew up in Norway. Yeah, it's not that far away either. And for me, the idea of war has always seemed so incredibly far away, and suddenly it's almost in your face. I ja dorastałem w Norwegii i dla mnie jakby wizja wojny była czymś bardzo odległym, a teraz dzieje się tak blisko. And one of the interesting things is how people react to these wars. I co jest bardzo ciekawe, to jak ludzie reagują na te wojny. There is a worldly way of reacting and there is a spiritual way of reacting. Jest światowy sposób reakcji i duchowa reakcja. And one of the interesting things I read, this was in a newspaper in Australia, and they had these reporters for this paper being in the war zone in Ukraine and asking the Ukrainian people about how they were experiencing the war. I przeczytałem w australijskiej gazecie właśnie jakby takie wywiady z ludźmi w Ukrainie, w jaki sposób jakby czują, jak reagują na tą wojnę. And that was very, very interesting. And one of these ladies that was interviewed in this paper, she was asked, well, how was the war affecting you? I jest to bardzo ciekawe i właśnie z jedną panią, z którą przeprowadzony był wywiad, zapytano ją właśnie, jak się czuje z tym wszystkim, jaka jest jej reakcja. And what she was saying was that my future is being destroyed. I co powiedziała, to że jej przyszłość została zniszczona. My relatives are dying. Moi krewni umierają. Our houses are being bombed. Nasze domy są jakby bombardowane. The school, the university I've been going to is being destroyed. Szkoła i uniwersytet, do której chodziłam, została zniszczona. There's no prospect for jobs in the future. Nie ma perspektyw na pracę w przyszłości. And she was really angry and really upset because for her whole future was being destroyed. I była bardzo pogniewana i zmartwiona, ponieważ jej przyszłość została zniszczona. And it's understandable, right? You can see why people would react like this, with anger, with despair, with a sense of sadness, with this feeling that the future is actually being completely
undermined and destroyed. I jest to zrozumiałe, że ona zareagowała gniewem, rozpaczą, ponieważ no właśnie ta destrukcja, ta jej przyszłość była w pewnym sensie. But of course, it is not really the case. Ale oczywiście nie jest to tak do końca prawda. And one of the reasons why it is not the case is because we don't know the future. We don't know what is going to happen around the corner. I dlaczego nie jest to prawda? To dlatego, że nie znacie swojej przyszłości i nie wiecie, co się wydarzy za chwilę. There's a famous story called Good, Bad, Who Knows. Jest taka popularna historia. Dobrze, źle, kto wie. Do you know the story Good, Bad, Who Knows? Czy znacie historię? Anyone does not know the story Good, Bad, Who Knows? Who does not know the story? Okay, a few of you don't know the story. I'll tell the story in brief, right? This is one of the famous Ajahn Brahm stories. Jest to bardzo znana historia Ajahna Brahma. Dobrze, źle, kto wie. Anyone has not heard of Ajahn Brahm? Czy ktokolwiek nie słyszał o Ajahnie Brahmie? Everyone, okay. I too have heard of Ajahn Brahm. That's good. We're in good company. Bardzo dobrze, ja też słyszałem o Ajahnie Brahmie, to bardzo dobre towarzystwo. So the Ajahn Brahm stories are great because Ajahn Brahm stories, sometimes they seem very simple, but they're full of beautiful meaning. Jego przypowieści są bardzo proste, ale są pełne pięknego znaczenia. And the Good, Bad, Who Knows story is basically about this king in ancient India. And one day the king finds a little sore on his finger. I ta przypowieść o dobrze, źle, kto wie, jest o pewnym królu, który miał jakby pewną infekcję na palcu. Then he goes to his doctor, king, they have their own doctor, right? So he goes to his doctor and says, "Doctor, do something with my finger." I w związku z tym król poszedł do lekarza i pokazał mu ten swój palec i powiedział: "Panie doktorze, proszę, zrób coś z tym palcem." Doctor cleans up the finger, puts on some salve, puts on the bandage, and then the doctor says, "Well, will it be okay here?" I właśnie doktor po prostu nałożył jakieś lekarstwo, oczyścił ranę, zabandażował i zapytał, czy to będzie w porządku. Doctor says, "Good, bad, who knows?" Znaczy król zapytał doktora, a doktor odpowiedział: dobrze, źle, kto wie. How would you feel if your doctor said, "Good, bad, who knows"? Jak by byście się czuli, gdyby wasz lekarz powiedział: dobrze, źle, kto wie? Probably get a new doctor, right? Najprawdopodobniej chcielibyście znaleźć nowego lekarza. Good, bad, who knows? That would be a pretty interesting doctor who said that. But anyway, so he, especially if you're the king, usually say, "Oh, yeah, no problem." But actually, this doctor very wise. He goes, "Good, bad, who knows?" So a week goes by, the finger gets worse. He goes back to the doctor. The king says, "You bad doctor, look at my finger; it's getting worse." No, ten lekarz miał ten król miał bardzo dobrego lekarza, więc ufał mu, więc przyjął tą odpowiedź i po prostu poczekał tydzień, no ale nie było polepszenia, więc wrócił i zapytał, co się dzieje, dlaczego tak jest. He didn't say, "You bad doctor said something much worse, but I'm a monk, I can't say those words." Nie powiedział tylko ty zły lekarzu, powiedział coś znacznie gorszego, ale jako mnich nie mogę tego powiedzieć. How do you swear in Polish? Jak przeklinacie po polsku? Okay, teach me later on. Yeah. Usually that's the first word you'd learn when you go to a foreign country. The swear word is usually the first word you learn, you know? I haven't learned it yet. Ajahn mówi, że pierwszym słowem, które uczysz idąc do innego kraju, jest przeklinanie. Missing out. Things change when you become monk. Things are different. Ale kiedy stajesz się mnichem, to rzeczy stają się inne. So the doctor looks at the finger. Whoa, this is not good news. Cleans up the finger once again, puts on some more salve, puts on the bandage, and the king asks him once again, "Is it going to be okay here?" No i lekarz znowu oczyścił ranę, nałożył lekarstwo, zabandażował. No i król zapytał, czy będzie dobrze. Doctor says, "Good, bad, who knows?" A doktor powiedział, dobrze, źle, kto wie. Finger gets worse. No i palec znowu stał się po jakimś czasie coraz bardziej chory, był coraz gorzej. Now the king is really angry. "Doctor, look at my finger. It is really bad." I wtedy król się naprawdę zdenerwował. Lekarzu, zobacz, jest naprawdę źle. Doctor says, "There's only one solution." Doktor powiedział, jest tylko jedno rozwiązanie. You have to amputate the finger. Musimy obciąć palec. Oh, the king is so angry. Król jest bardzo zły. Oh, so he gets his finger amputated and he takes the doctor and throws him into the dungeons. I po amputacji palca król jest bardzo zły i wrzuca lekarza do lochu za karę. Steel bars. Żelazne kraty. Big key turned around. Wielki klucz zamyka bramę. Okay, die in the dungeons. Zgiń, szczęśnij w tym lochu. How do you feel now? Jak teraz się czujesz? Good, bad, who knows, says the doctor. Dobrze, źle, kto wie, powiedział lekarz. And then
the king, like kings often do, he goes on to a hunting party. I jak królowie często czynią, poszedł na polowanie. So they go into the forest and then he gets separated from all the people he is with. Poszedł do lasu i został oddzielony od innych ludzi, którzy byli z nim na polowaniu. And then when he is separated from all the people that he is with, he gets captured by a wild tribe. I kiedy został odseparowany, został porwany przez przez dzikie plemię. And this wild tribe, they are so happy. Yeah, they get captured the king. Yay, the king. I to dzikie plemię jest takie szczęśliwe. Jest, złapaliśmy króla. And because it has always been like this in ancient societies, that if you want to sacrifice something you want to sacrifice things to your gods, because if you sacrifice things to your gods, the gods are happy. And if you can sacrifice a king, wow, this is the most powerful thing of all. I tak to było w tych starożytnych plemionach, że po prostu chcieli mieć ofiary, żeby składać bogom, żeby bogowie byli zadowoleni. I bogowie chcieli mieć jakieś porządne ofiary. Im jakby większa ofiara, tym lepiej. No i król to bardzo duża ofiara. So they get the king, they tie the king to a post, and they're going to sacrifice them to the favorite god. No i pojmali tego króla, już tam przygotowali go do złożenia go w ofierze. And this is like cartoon tribes. They kind of dance around the king a little bit and kind of, I don't know what they say, some kind of silly, something silly. And then eventually they draw out the sword and they're about to cut the head off the king. I jak w różnych jakichś tam kreskówkach czy filmach zaczęli tańczyć wokół tego króla, jakiś taki rytualny taniec, no i w końcu przyszła ta chwila, że wyciągnęli miecz i już mieli go zgładzić. The king is terrified. Król jest totalnie przerażony. Just as they are about to cut off the head of the king, one of the tribesmen says, "Stop!" I jak już mają obciąć głowę króla, jeden z innych członków plemienia mówi: zatrzymaj się. He's missing a finger. On nie ma palca. We cannot sacrifice an imperfect human being to our God. Nie możemy poświęcić niedoskonałej istoty naszemu Bogu. Gods will only be satisfied with perfect specimens of human beings. Bogowie będą tylko zadowoleni z pełni zdrowych osobników. The king goes. I król poczuł wielką ulgę. Yeah. And they loose them up and say, "Off you go. We cannot sacrifice you." I rozwiązali go, powiedział: możesz odejść. And then the king gradually makes it back to the palace. I król powoli wraca do swojego pałacu. And he goes down to the dungeons to find his doctor. Wchodzi do lochu, by znaleźć tego doktora. And he, doctor, sadhu, you're the most wonderful doctor in the world. I znalazł doktora i powiedział: sadhu, jesteś najlepszym doktorem na świecie. So happy with this doctor, and he says to the doctor, "Okay, come out. You get half the kingdom. You get my daughter. You get everything. Wow, you have saved my life." I wypuścił go, powiedział: chodź, dostaniesz połowę mojego królestwa, dostaniesz rękę mojej córki. And then he asked the doctor, "Well, how do you feel now?" I wtedy zapytał doktora: jak się czujesz? Doctor says, "Good, bad, who knows?" A doktor powiedział: dobrze, źle, kto wie. And it's one of those very powerful stories because life is often like that. Things go wrong in life and we just don't know what the outcome ultimately is. Yeah, if someone in Ukraine who has everything destroyed around them, maybe they end up as a refugee. They go abroad and maybe they find someone very nice abroad, they get married somewhere else, they get another chance to go to university. Who knows what's going to be the outcome of this? I to jest bardzo potężna i bardzo piękna historia, ponieważ jest bardzo prawdziwa, gdyż właśnie takie jest nasze życie, że często nie wiemy, co będzie. I wracając właśnie do tego przykładu z Ukrainą, kto wie, czy właśnie ta osoba, której przyszłość niby została zniszczona, na przykład nie stanie się uchodźcą i nie znajdzie, nie przekroczy granicy i w nowym kraju odnajdzie lepsze życie. At the very least, you become the recipient of a lot of kindness when you are a refugee. Kiedy jesteś uchodźcą, to często się zdarza, że otrzymujesz dużo takiej opiekuńczości, dużo opieki, dużo dobroci. I've been very impressed by many people and their reactions to the refugees, maybe here in Poland especially, people opening up their homes, opening up their private residences and asking the Ukrainian refugees and showing them hospitality and asking them, this wonderful thing happening around the world when you see this. Bardzo zaimponowało mi właśnie, jak wielu ludzi reaguje na to, na uchodźców i
Również bardzo zaimponowała mi Polska w tym względzie, że właśnie tak wiele ludzi zaoferowało jakby schronienie i opiekę tym ludziom. Sometimes it brings out so much kindness in people when there are problems in the world. Kiedy w świecie dzieją się różne trudności, różne problemy, to z ludzi często wychodzi bardzo dużo dobroci. Anyway, the point of the story is that we never really know the outcome of things. Ale co jest najważniejsze, to żebyście zauważyli, że nigdy nie wiemy, co z tego wyniknie. We focus too much on what is happening now. We don't see the bigger picture. Za bardzo skupiamy się na tym, co jest tylko teraz, nie widzimy szerszego obrazu, dłuższej perspektywy. And the bigger picture is about how we deal with adversity, how we deal with problems, how we deal with the difficulties in life. I dłuższą perspektywą jest to, w jaki sposób radzimy sobie z wrogością, w jaki sposób radzimy sobie z problemami w życiu. And if we deal with the problems in a good way, what happens is that we grow in a different way. We grow in a spiritual way. I kiedy mądrze, właściwie radzimy sobie z problemami, wtedy naprawdę wzrastamy jakby duchowo. Problems make us stronger. Problems make us wiser. Problems make us more resilient as human beings. Problemy sprawiają, że jesteśmy silniejsi, że jesteśmy mądrzejsi, jesteśmy bardziej wytrwali. Too much well-being makes us stupid. Zbyt dużo dobrobytu sprawia, że stajemy się głupi. Is that true? Czy to prawda? Sometimes it's true, right? Sometimes it's so easy. Everything is going really well. You forget about the downside of life, and then you become you become just a little bit stupid, and you carry on. And then when something goes the wrong way, you feel really oppressed and terrible. Kiedy właśnie zbyt długo jest zbyt dobrze, no to często właśnie stajemy się tacy głupiutcy i tracimy, można powiedzieć, uważność. So this is the idea. So this lady in Ukraine who was saying that everything is going wrong around me, everything, I have no future. Actually, it is not that she doesn't have a future. If she deals with that situation in a wise way, if she thinks about her life, if she tries to understand how to deal with this well, actually it may be to the good and not for the bad. I właśnie tutaj to jest to, że to nie jest prawda, że ta kobieta nie ma przyszłości, ponieważ jeżeli ona podejdzie mądrze do tej sytuacji, to jak najbardziej może jakby wzrosnąć i mieć tą przyszłość. I have often found in my own life that when I have difficulties, and everyone has difficulties, right? Is there anyone here who's never had any difficulties? Well, one there. Wow, okay. That is pretty. Okay, I want to talk to you afterwards. Here, maybe Arahant. Okay, marvelous. So this is the thing, it's universal, right? It's just, you can't really avoid that. So it's how we deal with those things. And I have always found in my life that when I stand back a little bit and reflect and try to think, how can I make the best out of this? Actually, the potential for growth is always great when you're dealing with difficulties in the world. I tak samo było w moim życiu, że ja również mam problemy w życiu. Chyba każdy ma problemy. Czy ktoś z was nie ma problemów? O, ktoś tam nie ma. Może jesteś archatem, tylko archaci nie mają problemów. No ale ja nadal mam problemy i właśnie po prostu staram się do nich podchodzić w taki sposób, żeby sprawiały, że wzrastam, że się rozwijam. So basically, even though she has a point, right? Her future is a bit, even though she has a point, she only has a small point. The bigger point is that no, your future is not destroyed. I chociaż mówi, że kiedy ta kobieta mówi, że jej przyszłość została zniszczona, to ma trochę racji, ale tylko trochę. A większa racja jest taka, że wcale tak nie jest. Yeah, and there is more to the story here. Jest więcej w tej historii. And that more to the story is that what really makes the future for us is not what happens in the world outside. I co jest najgłębsze w tej historii, to jakby nasze życie nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz. Our future is built up by our inner qualities. Nasza przyszłość budowana jest poprzez rozwijanie wnętrza. Yeah. Sometimes I see in the world, I see people in very difficult circumstances, people in very poor countries, people with bad bodies that are very, very bad, people who are uneducated, people in very, very difficult situations. And often they have sometimes they have anyway, a beautiful smile on their face. Czasami spotykam ludzi właśnie, którzy mają naprawdę bardzo ciężkie życie, mają na przykład jakieś duże problemy fizyczne, są bardzo biedni, jakby nie mają edukacji i tak dalej, a mimo to mają piękny uśmiech na twarzy. Other times you see people in the most wealthy of countries, the most wealthy of families, people who are educated, who are intelligent, people who seem to have everything in life.
and they are miserable and they end up committing suicide. A czasami się zdarza, że są ludzie z bardzo bogatych rodzin, bardzo dobrze wykształceni, z najbogatszych krajów. Można powiedzieć, mają wszystko, czego można chcieć, a są bardzo smutni, często mają depresję i czasami nawet popełniają samobójstwo. So the way to build the future is not to make the external world work in the right way. The way to build the future is to build your inner qualities. A więc, by budować przyszłość, nie powinniśmy próbować jakby naprawić zewnętrznego świata, lecz budować wewnętrzne cechy. And this is very useful to think of in your meditation practice. I jest to bardzo użyteczny sposób myślenia o waszej praktyce medytacji. Because if in your meditation you know that actually my future does not depend on the external world, it depends on my inner qualities. Ponieważ kiedy medytujesz i myślisz, że moja medytacja nie zależy od świata zewnętrznego, lecz moich wewnętrznych cech. If you remember that, you will not think about the future in your meditation. Jeżeli będziesz o tym pamiętał, nie będziesz myśleć o przyszłości w swojej medytacji. Because the reason often we think about the future is because we want to solve the problems of the future. We want to anticipate the future. We want to plan the future. But if that future, if it is irrelevant what happens in the future, you won't think about those things. I dlaczego myślimy o przyszłości? No właśnie dlatego, że chcemy ją przewidywać, chcemy na nią wpłynąć, chcemy ją kontrolować, a kiedy rozumiesz, że i tak to jest niemożliwe, to wtedy możesz odpuścić i wtedy możesz o niej nie myśleć. So instead, if you create your future by the kindness that you're building up now, if you create the future by the peace that you have in your heart, if you create the future by the compassion you have for your other people around you, if that is what matters, then instead of thinking about the future, because that future is anyway out of control, you build up the future right now by being peaceful in the present moment. I kiedy budujesz przyszłość w taki sposób, że właśnie zwracasz uwagę na to, co teraz wypływa z twojego serca, czy teraz jesteś dobry, czy teraz masz współczucie, to wtedy właśnie budujesz tą dobrą przyszłość. So next time you meditate, I have a mantra for you. A więc, kiedy będziecie medytować, mam dla was mantrę. I have no future. Nie mam przyszłości. Very powerful mantra. Bardzo potężna mantra. And there's something true about that. There's something very beautiful about that. Because of course, if you have no future, you're not going to think about it. I jest coś bardzo pięknego w tej mantrze, ponieważ kiedy nie masz przyszłości, nie będziesz o niej myślał. I was just teaching a 10-day retreat in Belgium before I came here. Zanim tu przybyłem, prowadziłem 10-dniowe odosobnienie w Belgii. And there was actually no, it wasn't there. It was a previous. I teach so many retreats. I lose track of these things. But there was another retreat in Perth. That's right, in Perth before I came here. Yeah. To chodziło jeszcze inne odosobnienie, bo prowadzę ich tyle, że już trochę mi się mylą. Chodzi o odosobnienie, które prowadziłem w Perth. And I got this question from someone here. I dostałem takie pytanie od kogoś. And they were saying, when I wake up in the morning, I look forward to breakfast. After breakfast, I look forward to the first talk in the morning. After the first talk, I look forward to lunch. After lunch, I look forward to the next talk. After the next talk, I look forward to tea time in the evening. After tea time, I look forward to the question and answers in the evening. Then I look forward to going to bed. When I wake up again, I look forward to breakfast. I kiedy się budzę, to wyczekuję śniadania. Kiedy już zjem śniadanie, to wyczekuję pierwszej mowy. Po pierwszej mowie wyczekuję medytacji, potem wyczekuję lunchu, a później wyczekuję kolejnej mowy, a później wyczekuję takiej wieczornej herbaty, a później jakiejś tam kolejnej praktyki, później wyczekuję, kiedy pójdę spać. I kolejnego dnia znowu wyczekuję. I told them this is a meditation retreat, not a craving retreat. Ja mówię, to jest odosobnienie medytacyjne, a nie odosobnienie pragnieniowe. And so I said to them, well, you don't have a future, so there is no lunch. So once you take away the future, lunch disappears, everything else disappears, and you stay in the present. I właśnie powiedziałem, nie miej przyszłości, po prostu nie ma lunchu, nie myśl o lunchu i wtedy możesz pozostać w tej chwili. I have no future. I have no future. Wow. Nie mam przyszłości. Wow. It's nice. To fajne. It's so try that mantra, and this is a very powerful idea of thinking about life. Actually, our future is very different from what we think it is.
I jest to naprawdę piękna mantra, ponieważ kiedy nie myślisz o przyszłości, to zaczynamy patrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy, z bardzo pięknej perspektywy. So this was one lady. There was another lady who was also interviewed. I wracając do tego, co przeczytałem w gazecie, była jeszcze inna kobieta, z którą przeprowadzono wywiad. And this was really fascinating. This is one of my I love this kind of stories actually. Yeah. I to jest bardzo fascynujące, ja uwielbiam takie historie. Because they're so counterintuitive. Ponieważ są tak jakby idą na przekór naszemu takiego utartemu myśleniu. And so they asked her, how is the war affecting you? I zapytali ją, jak wojna wpłynęła na ciebie. And she said, it's amazing. It's remarkable that I'm feeling more happy than I felt before the war. I to jest niesamowite, to jest cudowne, ale czuję się, szczerze mówiąc, lepiej teraz, kiedy się to dzieje. And the reporter was really confused, right? I ten, kto przeprowadzał wywiad, był bardzo skonfundowany. And she said that the reason I feel more happy now is because we are coming together. We're having compassion for each other. We are caring for each other. We're supporting each other. And we are building up all of this positive feeling. I powodem, dlaczego jestem teraz szczęśliwsza, jest to, że jakby gromadzimy się razem, że sobie pomagamy, że czujemy współczucie, że robimy dobre uczynki i to tak naprawdę wypełnia moje serce szczęściem. Often in ordinary life, we are too fault-finding with each other. Yeah, we're telling each other off. We're being too hard on each other. We forget the idea of compassion and kindness and care in our society. Yeah. W takim codziennym życiu jesteśmy zbyt bardzo, widzimy swoje negatywne strony, szukamy w sobie wad i zatracamy właśnie to współczucie i tą akceptację. Sometimes it takes a big external shock, like a war, to wake up those inequalities. I czasami potrzebujemy takiego bardzo silnego szoku właśnie zewnętrznego, jak na przykład wojna, by wreszcie obudzić sobie te wewnętrzne jakości dobre. People are more happy in a war zone than they are at peacetime. Niektórzy ludzie są szczęśliwsi pośród wojny niż kiedy jest czas pokoju. There's a big lesson there, you know. Jest w tym głęboka lekcja, wiecie? And the lesson is that the spiritual qualities in our hearts, the mental qualities that we build up, are far more important for our happiness than anything that happens in the world outside. I tą głęboką lekcją jest to, że prawdziwym źródłem szczęścia jest to, co czujemy w sercu, a nie to, co dzieje się w świecie zewnętrznym. These are the things that matter in a human being's life, not the external world. To jest to, co jest ważne w życiu człowieka, a nie świat zewnętrzny. There was another story of a very similar kind, which I remember reading about a long time ago. I była inna historia podobna, którą czytałem dawno temu. This was when I was still at university. Przeczytałem ją, jak jeszcze byłem na uniwersytecie. I had a girlfriend Miałem dziewczynę. before I was a monk. Zanim byłem mnichem. Yeah. So you might think I'm a really dodgy monk if I have a girlfriend, right? So I'm just making that very clear here. Nie byłbym zbyt dobrym mnichem, gdybym teraz miał dziewczynę, także chcę to powiedzieć jasno. So I had a girlfriend, and this girlfriend, she gave me this book, and this book was called Human Beings and Happiness, or something like that. I ta dziewczyna dała mi książkę, która nazywała się Ludzkie istoty i szczęście. And this book was written by this, I was born in Norway, and this book was written by this Norwegian man, and it's written soon after the Second World War. I ta książka była napisana przez jakiegoś Norwega i opowiadała o jakby wydarzeniach, które były tuż po II wojnie światowej. And one of the things he was discussing in this book was what he called the paradox of happiness. I to, co opisywał, co nazwał paradoksem szczęścia. Because he was saying exactly the same thing as this woman in Ukraine. And this is why it really caught my ears, right? Because this is not one person's experience. This seems to be quite a common experience. I właśnie on opisywał w tej książce dokładnie to, o czym mówiła ta kobieta z Ukrainy i właśnie dlatego mnie to tak zafascynowało i zauważyłem, że to nie jest po prostu tylko, że nie jest to doświadczenie jednej osoby, lecz większej ilości osób. And he was saying that in Norway at that time, people were more happy during the war than they were beforehand. I opisywał w tej książce, że ludzie w Norwegii byli szczęśliwszy po wojnie niż przed nią. No, the war in Norway was not as bad as here in Poland. In Poland, I think it was pretty bad. But still, it was bad, right? People were sent off to concentration camps. People were being killed in the country. Many of the people would many of the men in the Norwegian side would go off into the forest to form a kind of resistance movement. Very hard to get food. Food was rationed. Clothes were rationed during the Second World War. It was a difficult time. I chociaż wojna w Norwegii była na pewno lżejsza niż w Polsce, to i tak było bardzo ciężko. Ludzie byli wysyłani do obozów koncentracyjnych, tworzyli jakieś partyzantki w lesie. No i ogólnie te wszystkie rzeczy, które związane z wojną, które są bardzo ciężkie.
And yet he said he experienced more happiness during the war than before the war. I powiedział, że mimo to podczas wojny doświadczył większego szczęścia niż przed nią. And again, it shows us this powerful thing that if we want to be happy in the world, actually spiritual qualities, personal good qualities within, this is what really matters. I to pokazuje, że co jest naprawdę istotne w szczęściu, to właśnie te wewnętrzne duchowe jakości, te nasze osobowe duchowe jakości. So it's kind of crazy. We live today in the modern world in a very materialist society where everyone wants to be wealthy. Everyone, maybe not everyone, but large number of people want to be wealthy. And when I travel around the world, I see this. It's everywhere. Yeah, this is kind of what our society is like. Materialist society. It's great. Jest to szalone, że we współczesnym świecie właśnie, gdzie mamy taki dobrobyt, że że po prostu żyjemy w świecie materialnym, w którym ludzie bardzo podążają za tymi zmysłowymi, materialnymi rzeczami. Good. Sorry. No, good. Excellent. That's marvelous. So, this starts to point us to the solution to the problem here. I to jakby zaczyna nas kierować na rozwiązanie problemu. The problem is that we focus often on the wrong things. The external world is not going to give us the satisfaction we want. We need to focus in a different direction here. I tym rozwiązaniem jest to, że po prostu musimy zmienić kierunek postrzegania i po prostu zamiast patrzeć na zewnątrz, patrzeć na wewnętrzne jakości naszego serca. And when we start focusing in that different direction, then it is possible to find the thing that we've been looking for here. I kiedy jakby zmieniamy ten kierunek, to wreszcie możemy znaleźć to, czego szukamy. And I would really recommend you to try to look at if you develop some spiritual qualities of kindness and care and compassion and generosity and all of these kind of things. When you do an act of generosity towards somebody, how does it feel? I co jest istotne tutaj, to właśnie, że kiedy rozwijacie te cechy dobroci, cechy szczodrości i tak dalej, to zauważyć, jak się czujecie, kiedy one się dzieją. And sometimes what you will find is that it feels beautiful, it feels great. Yeah, you give something to someone coming from your heart, giving of yourself, and you feel really kind of lifted up. You feel there's a gladness in there which comes with generosity, not always, but sometimes. I kiedy czynicie te dobre rzeczy, te akty szczodrości, to czujecie takie szczęście, uniesienie, które pojawia się w waszym umyśle. And when you carefully judge that feeling inside, the feeling that comes from kindness, the feeling that comes from generosity or compassion in the world, when you judge that feeling, that kind of happiness, it has a very different nature than the ordinary happiness that we look for in the world. I kiedy dokonujecie takiego aktu introspekcji, to możecie zauważyć, że to szczęście ma jakby inną naturę niż to szczęście, które znajdujemy w zewnętrznym świecie, w świecie zmysłowym. It is often a kind of happiness that there is no craving that comes with that happiness. It is a happiness that occurs in the present moment, in the here and now. Most of the happinesses in the world are always imbued with a degree of craving, with a degree of moving on to something else. But the happiness in the spiritual path is peaceful. It happens in the present, right here, right now. I po prostu tą jakością jest to, że w tej jakby dobrych cechach tego serca nie ma po prostu takiego pragnienia i w związku z tym jest to dużo czystsze. So when you do your meditation practice, it can be very useful to remind yourself of something spiritual as you do that. To remember something you have done maybe in your life, a time when you were very kind, a time when you did something generous, to remind yourself of that. I kiedy praktykujesz medytację, to dobrą praktyką jest właśnie wspominać te dobre rzeczy i te akty szczodrości, które czyniliśmy. And when you do that, you will feel good, but you will also come into the present at the same time. I kiedy to robisz, to zarówno czynisz się dobrze, jak i sprowadzacie to do tej chwili. It's a powerful thing. Yeah, you feel happy and you are present. Jest to bardzo potężne, ponieważ czujesz się szczęśliwy i jesteś obecny. And this is the essence of meditation practice. I to jest esencja praktyki medytacji. Meditation can be summarized into two qualities you want to have in meditation. One is peace, the other one is happiness. I to się sprowadza właśnie do dwóch głównych cech, które chcemy wypracowywać w medytacji i jest nią pokój i szczęście. Whenever you find these two qualities together, your meditation is going well. Jeżeli kiedykolwiek znajdujesz te dwie cechy twojej medytacji, to twoja medytacja jest dobra. And then you want to deepen these qualities. I chcesz po prostu pogłębiać te jakości.
So this is the idea, and now you start to understand, you start to feel that thing that you were always looking for in your life. That thing which craving said, carry, do this, try to get this, get there. That thing that craving was whispering in your ear, you will be satisfied when you get this. Now for the first time in your life, you feel you're on the right path. I wtedy jakby zanika to uczucie, że musisz mieć to, żeby być szczęśliwym, i właśnie wtedy odnajdujesz tą właściwą ścieżkę. You feel that drive, actually, that thing that you were searching for has been found or not found yet, but you're moving in the right direction, by looking in a completely different place. I właśnie wtedy odnajdujesz jakby ten inny kierunek, kiedy zanika to pragnienie, to właśnie wtedy jesteś na dobrej ścieżce. And then you use that peace and the happiness that you get from the beginning of the spiritual path. You take that into your meditation and you develop it further and further. I ten pokój i szczęście, które zdobywasz na początku duchowej ścieżki, przenosisz do medytacji i później tam ją pogłębiasz i pogłębiasz. And gradually it becomes more and more profound. I stopniowo staje się to coraz bardziej głębokie. Until one day the meditation is so profound, it is so deep, it is so full of happiness and joy that you don't want to move and do anything else in the whole world. I pewnego dnia nadchodzi ten moment, kiedy medytacja jest tak bardzo głęboka, że nie chcesz być nigdzie indziej. You have found a complete state of contentment. Uznałeś pełne spełnienie. You don't want to move. Nie chcesz się poruszać. There's no desire. Nie ma żadnego There's pragnienia. no craving. Nie ma po prostu pożądania. You feel like a mountain, solid, don't want to go anywhere at all. Czujesz się jak wielka, solidna góra, która nie chce się nigdzie ruszyć. And because you are completely content, because you have no desire, because you have no craving, you have found essentially the answer to the meaning of life. I kiedy się nie chcesz poruszać, kiedy nie masz pragnienia, kiedy nie masz pożądania, znalazłeś odpowiedź na co jest sensem życia. Craving is the search for something more. When craving is completely gone, there's nothing to drive you anywhere, nothing to make you move. That means that you have found the answer. Właśnie pragnienie jest tym, co chce ciągle iść dalej i dalej, ciągle szukamy, ale właśnie kiedy przestajemy to robić, to wtedy odnajdujemy to. I tak, staje się to czyste jakby na wieczność. Does that make sense? Czy to ma sens? If it doesn't make sense, think about it, because it is a very beautiful idea. Craving is what drives you on. The moment craving is gone and you feel completely contentment, satisfaction within, actually you have really found the answer you were looking for all along. There's no more, you have no more drive. The meaning of life has been discovered. No i właśnie wtedy po prostu orientujesz się w tym, że to właśnie to pragnienie cały czas cię jakby ciągnęło i nie dawało ci tej satysfakcji, nie mogłeś znaleźć tego, czego szukasz, a kiedy przestałeś, jakby wreszcie się zatrzymałeś, no to właśnie wtedy odnajdujesz ten sens życia. So coming back to the simile where I started out, this up and down simile, and you come over here, you have gone absolutely nowhere at all, you start there, you get there, nothing has really happened, you die, you feel confused, you feel terrible, oh no, I wasted my life, everything I have done, everything I have striven for, all of these things, everything has to be given up. I can't hold on to these things anymore. I kiedy właśnie wracając do tej metafory, że jest ta droga przez życie, że są te wzloty i upadki, i kiedy docierasz do końca, zdajesz sobie sprawę, że te wszystkie rzeczy, które miałeś, nie możesz ich przytrzymać, nie możesz ich zatrzymać. Yeah. One thing is the problem that you haven't gone anywhere, but the other problem is that during a long life, you accumulate so many things. Yeah, you accumulate relationships, you accumulate things, you accumulate status in society, and all of those things have to go when you come to the end of your life. I właśnie kolejnym aspektem problemu właśnie tej podróży takiej, w którym nie mamy tego głębokiego sensu, jest też to, że właśnie zbieramy rzeczy, jakby przedmioty i różne rzeczy, których nie możemy przytrzymać. And this is one of the reasons why dying is so difficult. I to jest jeden z powodów, dlaczego umieranie jest takie trudne. Because you think everything I have lived for was wasted. Bo wtedy sobie zdajesz sprawę, że wszystko, jakby dlaczego żyłem, pójdzie na straty. Don't do that. Nie rób tego. It's an order. Will you take it up? To jest rozkaz. Czy przyjmiesz go? Because it is this, and not only do you not have to give up everything you have lived for,
but in the process of acquiring all of those things, because for you, you don't believe in the afterlife, you don't believe in any future rebirth. So what matters is what you can do in this life. And so, because what matters is what you can do in this life, sometimes you're willing to do immoral things in the pursuit of the things of this world. I kiedy masz taki materialistyczny sposób postrzegania świata, kiedy nie wierzysz w życie po śmierci, nie wierzysz, że jest coś więcej, to myślisz, że jedyne co ma sens to gromadzenie jakby dóbr i doświadczeń w tym życiu. I w związku z tym, że nie czujesz jakby poczucia żadnej konsekwencji, to jesteś zdolny do robienia niemoralnych rzeczy, żeby zdobyć te doświadczenia czy te przedmioty. So not only do you have to give everything up, but in the meantime you have also damaged yourself within. You have created a mind for yourself that is less happy than when you started out. And not only are you going, it's actually going a little bit down like this, and you end up in a slightly lower place than where you started out. No i kolejnym problemem jest to, że nie tylko nie możesz przytrzymać, ale właśnie kiedy czynisz te niemoralne rzeczy, żeby zdobyć te przedmioty czy doświadczenia, to w ten sposób jakby ranisz samego siebie i tak naprawdę być może nawet jesteś niżej niż byłeś na początku. So when you die, you can imagine the confusion, the heartache, how difficult it is to deal with. Everything has to be given up, and the mind state that you take with you into the future is actually not a very nice one. No i kiedy tak się dzieje, to kiedy docierasz do tego końca, jesteś bardzo skonfundowany i jakby ten stan jakby później idzie dalej, a on nie jest dobry i czujesz się z tym źle. So instead of doing that, make sure that you live your life really well. Make sure that you use the opportunity as a human being in this world to actually do the right thing. So instead of going down, yes, life goes up and down, but make sure the trend is upwards. So there's a trend like this in this way. Yes, up and down, but at least you're going somewhere useful. So when you die, your mind is at a higher state than when you started out over here. I kiedy tak czynisz, to po prostu starajcie się być dobrzy i kiedy będziecie to robić, no to będziecie wzrastać i choć będzie jakby wzloty i upadki, to będziecie iść w dobrą stronę. And if you keep on going up and up and up, wow. I kiedy pretty cool. So, and this is eventually, of course, it leads to exactly what I was saying before, the idea of the meaning of life. It leads to the idea where you get into a state of meditation, where you feel completely and utterly satisfied. I właśnie kiedy żyjesz w taki sposób, jeszcze dodasz do tego praktykę medytacji, to możesz dotrzeć do punktu, w którym na końcu jesteś bardzo szczęśliwy i zaspokojony, spełniony. But it doesn't just lead to that, it leads to even more than that. Ale to prowadzi nie tylko do tego, to prowadzi do czegoś więcej. I'll give you another simile. Dam wam jeszcze jedną przypowieść. The simile of the Buddha, this is the simile of the mountain. Jest to przypowieść Buddy, przypowieść o górze. And in the simile of the mountaintop, there's two friends and they're walking through the jungle. Jest to przypowieść o dwóch przyjaciołach, którzy idą przez dżunglę. And as they are walking through the jungle, they come to this hill. I kiedy idą przez dżunglę, to docierają do tej góry. And then one friend says to the other friend, says, "Let's go on top of the mountain." I jeden z nich mówi, pójdźmy na szczyt góry. And the other friend says, "Nah, too lazy. I couldn't be bothered. You go up the mountain." I jeden z nich mówi, nie chce mi się, ty idź na górę, na szczyt góry. Lazy friends. Okay, so the one friend goes to the top of the mountain, and when he goes to the top of the mountain, he kind of looks out, and he sees out from the top of the mountain, he sees all the fields, he sees the villages, he sees the little roads, he sees the rivers everywhere, and so he shouts down to his friend, "Friend, down there." What's his friend's name again? Wojtek? Piotr is his name. Piotr, come up here and look at all these fields, the meadows, the rivers, the roads everywhere around. No i kiedy ten przyjaciel dociera na szczyt góry, no to widzi tam niesamowite widoki, po prostu przepiękny krajobraz, przepiękny pejzaż, różne pola, lasy i tak dalej. I wtedy jest taki unieśmielony i woła tego przyjaciela, przyjacielu, chodź tu na górę. And Piotr says, "I don't believe a word of it." That's what Piotr says. Ale ten przyjaciel, który ma na imię Piotr, mówi, nie wierzę. So then the friend gets a bit kind of fed up with Piotr, and he grabs Piotr by the arm and he pulls him up to the mountaintop. Wtedy ten przyjaciel ma już tak trochę dość tego Piotrka, ale chce po prostu go tam zaprowadzić, więc bierze go i trochę na siłę wyciąga go na górę. And then he says to Piotr, "Look, Piotr, what do you see here?" I wtedy spójrz, Piotrze, co widzisz? Piotr says, "Oh,
You're right. I see fields, villages, rivers, roads and all of that. I mówi wtedy, masz rację, jest tam naprawdę pięknie, te wszystkie wioski, krajobraz, drogi i tak dalej. So why did you just say before that you don't see any of this? Why did you deny it before? Dlaczego wcześniej mówiłeś, że tego nie widzisz? Dlaczego jakby temu zaprzeczałeś? And it says this whole mountain was in the way. That's why I couldn't see it. Nie widziałem tego dlatego, ponieważ cała ta góra stała mi na drodze. And the mountain is a symbol of all the defilements of the mind, all the hindrances, the five senses, which block us from seeing reality. I ta góra jest symbolem właśnie tych 5 uciążliwości, tych 5 jakby nieczystości umysłu, które zasłaniają nam prawdę. And samadhi practice, deep meditation practice, we're talking about here, it is like elevating the mind, lifting the mind out of the ordinary sensory realm to get the bird's eye view. You can see the world in a different way. I właśnie praktyka samadhi, praktyka medytacji jest tym, co sprawia, że możemy wyjść na tą górę i spojrzeć jakby z góry na taką szerszą perspektywę. So the idea here is that when you have a deep state of meditation, a deep state of samadhi, you see the whole world in a new way. Kiedy jakby masz naprawdę głęboką medytację, to widzisz świat w inny sposób. You understand where real happiness is to be found. You understand the problems of the ordinary world, and you elevate yourself. You lift yourself out of the ordinary existence. Zauważasz, gdzie jest prawdziwe cierpienie, gdzie jest prawdziwe szczęście i kiedy znasz tą drogę, to jesteś w stanie jakby unieść się poza taką normalną egzystencję. So the powerful thing about meditation practice, if it is deep, if it is profound, if it is imbued with stillness and joy and all of these things, it leads to insight. It leads to an understanding of the nature of reality, not just depth, but also insight at the same time. I to jest właśnie piękne i głębokie w medytacji, że kiedy ona staje się naprawdę głęboka, masz bardzo dużo szczęścia i pokoju, to prowadzi to też do wglądu. And this is where you kind of finalize, where you come to the very end of the Buddhist path, and we understand the nature of human existence fully, and you reach this idea of the meaning of life once and for all, finally. I kiedy to się dzieje, to możesz po prostu mieć tak głęboki wgląd, że docierasz jakby do końca tej buddyjskiej ścieżki i znajdujesz ten sens życia. Okay, so are you convinced? Czy jesteście przekonani? Maybe. Może. So this is kind of the Buddhist idea of the meaning of life, where you come to an end of craving, end to the driving of things forward, and then through that you find the final and full and complete satisfaction. I właśnie to jest taki buddyjski sens życia, że opiera się on na zakończeniu pragnienia, zakończeniu tej pogoni i wtedy odnalezienia tego wewnętrznego spokoju. So what does this mean in practice? Co to znaczy w praktyce? What does it mean that you should be doing in your daily life? Jak się to przekłada na to, jak powinniśmy praktykować po prostu w naszym życiu? Does it mean that you have to become a monk or a nun straight away? Czy znaczy to, że od razu powinniście zostać mnichami lub mniszkami? The reason why I have this monk over here is because if you want to become monk afterwards, he will take his razor out and he will help you to kind of shave off your hair over there somewhere. Właśnie dlatego mam tutaj tego mnicha, że po tej mowie, jeżeli ktoś chce, to może podejść i zostanie mu zgolona głowa. That's his designated job, so just to be clear. To jest jego fucha. So it doesn't mean that, That's not actually what it means. What it means is that in your daily life, you start to change your priorities. You change the way you think about the world. You change the way you live your life in ordinary life. You can still carry on with your family, carry on with your job, carry on with your ordinary things. But you start to emphasize different things in that daily life. I to chodzi o to, że po prostu zmieniają się wasze priorytety i nadal możecie wieść relatywnie normalne życie, po prostu mieć rodzinę, mieć pracę i tak dalej, ale po prostu kładziecie nacisk na inne rzeczy. You start to emphasize kindness, you start to emphasize generosity, you start to emphasize compassion, because you know that this is what will lead both to your benefit and also to the benefit of the other person in the long run. I zaczynacie kłaść nacisk na rzeczy takie jak uprzejmość, dobroć, szczodrość, współczucie i zdajecie sobie sprawę, że będzie to dobre zarówno dla was, jak i dla innych. Instead of being obsessed by the success in the world, you realize that real success actually has got nothing to do with the world at all. Real success resides in your heart. That's where real success is to be found.
I wtedy zdajesz sobie sprawę, że po prostu przestajesz mieć obsesję na punkcie sukcesu w świecie zewnętrznym i zaczynasz rozumieć, że prawdziwy sukces jest właśnie w rozwoju twojego serca. So if there's only one word that you take with you from the talk today, one word that is really important. A więc jeżeli jest tylko jedno słowo, które chciałbym, żebyście zapamiętali z tej mowy, jedno słowo, które dalej, żebyście nieśli w waszych sercach. You know what that word is? Czy wiecie, jakie to słowo? Wow, okay, someone has been listening, okay. Ktoś mnie słuchał, wow. That's exactly right, kindness. That's the only word you need to remember from the talk today. And this is what I say at the end of every retreat, not every talk, but sometimes I say this, because we need to simplify the teachings. And if you understand the kind of what this path is about, the essential meaning of this path really comes down to one thing, kindness. I właśnie tak zgadliście, to jest kindness, czyli uprzejmość, dobroć. I mówię to często, może nie na końcu każdej mowy, ale często na końcu każdego odosobnienia i czasami właśnie na końcu jakiejś mowy, ponieważ jest to po prostu bardzo takie podsumowanie i uproszczenie tej nauki. And everything else emerges from that kindness. I wszystko inne z tego wynika, z tej dobroci. So I'm not going to talk much more because it's already going on for quite a long time, but I would like to just give you some final word of advice, how to remember to be kinder. I nie będę już długo mówił, ale dam jeszcze kilka słów właśnie takiej rady, w jaki sposób praktykować tą dobroć, tą uprzejmość. It's so easy to forget about this in daily life. Tak łatwo zapomnieć o tym w codziennym życiu. Yeah, it's so easy, we get so busy, there's so many things that are happening. Even in monastic life sometimes we forget to be kinder. Is that right? Sometimes, okay. He's very kind, but sometimes we forget anyway. Yeah. Łatwo o tym zapomnieć i nawet w życiu monastycznym się to zdarza, prawda, Bante? No tak czasami bywa. So the one thing that we need to do to always remember kindness is to make sure you get your brainwashing here. I żeby zapamiętać właśnie o tej dobroci, o tej uprzejmości, to trzeba po prostu sobie serwować regularne pranie mózgu. Are you keen on brainwashing, or do you think it's bad idea, good idea? Jesteście zainteresowani praniem mózgu, czy to dobry, czy zły pomysł? Depends who brainwashes you, right? Zależy od tego, kto pierze wam mózg, prawda? One of the things that we often forget is that we get brainwashed anyway. To, o czym zapominamy, to to, że możemy wyprać mózg każdemu. Yeah, I mean, because the reality is that all the commercials that we see around us, all the advertisements, what are they? They are just brainwashing. Co z tymi wszystkimi reklamami, z tymi wszystkimi rzeczami, które oglądamy? Czy to nie jest pranie mózgu? If you don't get brainwashed by the Buddha, someone else is going to brainwash you. Jeżeli Buddha nie wypierze ci mózgu, to wypierze go kto inny. So choose your brainwashing with care. A więc ostrożnie wybieraj, kto pierze ci mózg. The Buddha brand. Marka Buddy. The Buddha brainwashing powder. Yeah, get it sorted out. Proszek do prania mózgu Buddy. So the idea is that to be able to do things consistently well, to be consistently kind, we need to have that support by a good community around us, the support of the Buddha, the support of these marvelous teachings. So come back to these teachings again and again. Don't allow yourself to be stupid. Don't be brainwashed in a stupid way. Be brainwashed in a good way. A więc, żeby po prostu nie zapominać o tej dobroci i tak dalej, musimy się otaczać w dobrym otoczeniu właśnie odpowiednimi ludźmi, Dhammą, Buddą. And as you do that, as you come back to these teachings, you come back to Buddhism, you come back to good spiritual teachings, whatever they may be, and allow yourself to listen, allow yourself to be influenced by that, because the world often goes in the opposite direction. Yeah, the Buddha said that you have to go against the stream of the world, because the stream of the world always heads in the wrong direction. So to be able to go against the stream, to be able to go in the opposite direction of all the people around you in society, you need support. That support comes from these wonderful, marvelous, amazing, superb, supreme, excellent spiritual teachings, which come from the Buddha especially. I po prostu chodzi o to, żebyśmy wracali do tych nauk, wracali do Dhammy, ponieważ jakby żyjąc w świecie zawsze jakby porywa nas strumień świata i zapominamy o niej, więc musimy regularnie do niej wracać, żeby po prostu utrzymać tą praktykę. All right. Okay.
So that is all I want to say for now. We can have a Q&A session, but I would like maybe everyone to have a chance to go out, maybe to, if there are toilets outside or whatever, just to give everyone a chance to do that first of all. And so maybe give people 5 minutes or whatever. We carry on in 5 minutes time or 10 minutes time with the Q&A session. A więc to jest wszystko, co mam teraz na ten moment do powiedzenia i zaraz zrobimy sobie sesję pytań i odpowiedzi, ale dajmy teraz szansę, żeby zrobić sobie małą przerwę, 50 minut przerwy i wrócimy do sesji pytań i odpowiedzi. Okej, a więc powoli zapraszamy tutaj na siedzenia z powrotem. Zapraszamy za question. Okay. Nie, przepraszam, is like, excuse me. Excuse me, is it, Question is pytanie. Okay, it sounds a bit like... Prajna, yeah. Yeah, it's like that. I najpierw zacznę od kwestii organizacyjnych, a więc zrobimy to tak, żeby uniknąć chaosu, że tutaj jest taki mikrofonik i kto będzie chciał zadać pytanie, po prostu podchodzi do mikrofonu i prosimy, żeby jakby kawałek dalej tak jakby stworzyć kolejkę. I jakby powodem tego jest to, że by nie było potem tak, że wszyscy się naraz zgłoszą, na początku nikt, a potem wszyscy, więc takie padło rozwiązanie. Także kto chce jakby zadać pytanie, to podchodzi do mikrofonu i potem tam kolejka i to jest dlatego potrzebne, ponieważ też to wydarzenie jest nagrywane i streamowane i żeby pytanie było słyszalne też dla osób, które oglądają przez internet, no to do tego mówienie do mikrofonu jest istotne. I najpierw będą pytania z sali, a jeżeli starczy czasu, to też tutaj później będziemy odpowiadać na pytania z internetu. Okej. I czy ktoś chciałby pierwszy zadać jakieś pytanie? I Ajahn Brahmali prosi, żeby zadawać jakby takie konkretne, zwięzłe pytania, a nie mówić mowy Dhammy. Okej. Proszę. Ajahn, ja mam takie pytanie związane z taką kwestią, z bólem. Jak sobie radzić z bólem w tym całym otoczeniu, w którym jesteśmy, w którym poszukujemy tego spokoju i szczęścia? Chodzi o ból psychiczny czy fizyczny? Okay, so Ajahn, this person asked how to deal with physical pain that we have so much in our environment. In the environment? Yeah, I think in general he means like in life. In life, yeah. Whole life, yeah. Okay. Physical pain, how to deal with it. So, physical pain or mental pain or everything, or just doing meditation, yeah. Okay, so during meditation, I would normally don't recommend people to sit with too much physical pain. I don't think it's very useful. One of the very interesting teachings of the Buddha for me is the idea of the middle way. And the middle way says, on the one hand, you should not indulge the body. On the other hand, you shouldn't torture the body. And what do people forget? They forget straight away you shouldn't torture the body. Everyone gets you shouldn't indulge. Everyone thinks that if you torture a bit, it's kind of no problem. Yeah, it's the indulgence that is the problem. But actually, the Buddha says the middle way. Okay. And that the reason why he says the middle way is that you want the body to disappear. Yeah, the body is actually a problem for meditation practice. Meditation is about the mind. It's about mental development, and the only way you're going to do that is to get the body to disappear, not for the body to be prominent. The body is prominent if you indulge or if you have pain. So I do not recommend the kind of sitting in meditation where you sit with lots of pain. I think it's the wrong path. I don't think it's what the Buddha recommended. So if you find that you have pain, change your posture.
sit in a different way. If you have to, you can even try lying down meditation. I know some people who had very good meditation lying down. So you can do anything really to overcome the pain in the body. I think it's very important that we do that. Was a very famous Thai meditation master who I know quite a bit. Excuse me? Bante, translation. Yeah, translation. Ah, sorry, I completely, he was nodding over there, so I thought, okay. Yeah, please remember that Okay. it's translation, Ajahn. So, Summarize. dobrze. Spróbuję, że tak powiem, jakoś sobie streścić. W każdym razie chodzi o to, że po pierwsze, kiedy masz ból fizyczny, to Ajahn radzi nie medytować w tym czasie, ponieważ raczej medytacja powinna być przyjemnym procesem. I ogólnie rzecz biorąc, właśnie kiedy medytujemy, kiedy czujemy bardzo dużo bólu, zdaniem Ajahna jest to właśnie praktyka takiego samoumartwienia, tak jak Buddha mówił w tej drodze środka, że powinniśmy unikać zarówno jakby takiego folgowania sobie, jak i folgowania w sensie zmysłowości, jak i takiego samoumartwienia, i właśnie taka medytacja z bólem jest, można powiedzieć, w pewnym sensie praktyką samoumartwienia, więc lepiej najpierw sobie poradzić z bólem, a dopiero później medytować. I też Buddha mówił o tym, że można medytować też w pozycji leżącej. Jeżeli czujemy dużo bólu w pozycji siedzącej, to wtedy właśnie taką praktyką współczującą jest to, byśmy po prostu medytowali na leżąco, czyli takim pryncypium, które powinno nas kierować, jest właśnie współczucie i taka troska o samego siebie. Excellent, thank you. Well done. Okay. So don't do that. I was going to tell a story of one of my favorite monks, a very famous Thai monk, and his name was Ajahn Brahmali, and he came to our Bodhinyana monastery on a few occasions. Our monastery in Perth on a few occasions. I właśnie jedną z historii jest historia Ajahna Brahmali, takiego wielkiego mistrza medytacji. And so we asked him, how do you meditate? I zapytaliśmy go, jak medytujesz? And he says, I just lie down. I powiedział, ja po prostu się kładę. And what do you do when you lie down? We asked him. I co robisz, kiedy się kładziesz? He said, I do nothing. Nic nie robię. Well, if you don't do anything, don't you fall asleep? Czy kiedy nic nie robisz, to nie zasypiasz? No, that would be doing something. Nie, to byłoby robienie czegoś. Absolutely nothing means don't even fall asleep, right? You're just aware. Absolutnie nic oznacza też, że nie zasypiasz. So, but my main point is to don't be afraid of moving your posture. Don't go on meditation retreats where things are too strict. Find a middle way. The idea is for the body to disappear. If the body is prominent, meditation is very, very difficult, basically impossible. I bardzo ważne jest to, żebyś pozwalał sobie podczas medytacji zmieniać pozycję, tak żeby było ci komfortowo, i nie polecam jakby jeździć na odosobnienia, które są zbyt takie surowe, że nie możesz tego robić, ponieważ właśnie to rozluźnienie i ta swoboda powinna kierować też naszą medytacją. Does that answer your question? Czy odpowiada na twoje pytanie? Okay, good. Dobrze. Okej, zapraszamy kolejną osobę. Hello, Bante, Ajahn. Witaj, Ajahnie. First, I would like to thank you a lot because I feel a lot of gratitude to you, to Bante Sujato, Bante Analayo, for this early Buddhist approach. I think I benefited a lot from listening to your recordings with you and other recordings like that. Excellent. Yeah. And I thought about. Ja, może przetłumaczę, bo pytania też tłumaczymy. Także po pierwsze bardzo dziękuję ci, Ajahn. Bante, chciałem ci podziękować, jak również Bante Sujato i Bante Analayo, właśnie za to, że jakby przeżycie te nauki wczesnego buddyzmu. Bardzo z nich skorzystałem. Yes, and I thought about asking you because I've spent some time, some months in Amaravati and Chithurst monasteries, and I know you've been there also at somewhere in the beginning of your training, I think. And I wondered about asking you, do you feel? I'm not exactly sure what's the situation with the conflict with bhikkhuni ordination, but do you feel generally that things are moving in the right direction, that there's some reconciliation? How do you feel the situation is? I chciałbym zapytać,
Właśnie, ponieważ byłem w klasztorze Amaravati i chciałbym cię po prostu zapytać, czy uważasz, że ta sprawa z ordynacją bikuni, czy sprawy idą w dobrą stronę, czy zaczynamy jakby tworzyć się sytuacja pokoju, pogodzenia? I think, reconciliation in the end is about your personal reconciliation, is about how you personally react to this kind of situation. And if I don't think anyone in our monastery holds any ill will or any kind of negativity in that sense. I don't know if any of the monks on the other side either do that. So in that sense, I think reconciliation is already accomplished. I zgoda jakby, prawdziwa zgoda po prostu jest ważna, żeby była zgoda w naszym sercu, w twoim sercu. I kiedy masz zgodę w twoim sercu, to wszystko jest okej. I jakby w naszym klasztorze nikt nie ma żadnej złej woli względem kogokolwiek, która wyniknęła z tej sytuacji. But if you mean by reconciliation, if you mean like kind of coming together again and being part of the same club, then I'm not sure if that necessarily is even what is desirable, to be honest with you, because once you have a difference of opinion, which is quite fundamental, sometimes it's better off by actually remaining separate than actually being united in that way. I jeśli idzie o taką zgodę, taką realną, to właśnie czasami tak naprawdę lepiej jest, że kiedy jest bardzo duża różnica w zdaniach, to po prostu pozostać jakby w tych troszeczkę osobnych miejscach i po prostu tak pozostać. So I think things are good. Yeah, that's what I think. Po prostu czasami tak jest lepiej, czasami to jest dobre, jeżeli zgoda jest w sercu. Thank you. Yeah, you're welcome. Dziękuję. Hello, Ajahn. I have a question regarding the experiencing the feelings. You mentioned about this lady from Ukraine, the first lady, who was suffering. And it touches both suffering and the good feelings. Yeah? And what I feel from you, that you say that was her position, that she was suffering from something. She didn't see the future. She said her future is damaged. Yeah? Chciałbym zapytać o jakby takie doświadczenie uczuć, o cierpienia uczuć, właśnie o tą pierwszą kobietę, która była właśnie w tym wywiadzie związanym z wojną z Ukrainą. And you say, like, your message, what I read, your message is like, okay, don't worry about the future because you don't know the future. But I think if you are in this deep you suffer something very much, or you have very positive emotions, I think there should be a time to feel it. There should be a time to experience it for a certain moment. Not too short, but not too long. Because keeping it too short and trying to find a solution is something which might be unhealthy. Keeping it too long might bring to the depression, for the long-lasting depression, something like that. So your voice about don't worry, this Buddhist voice, I would call it, don't worry, and try to take it rational, should be at a certain moment, I would say, at the right moment. Yeah? And my question is like, each emotions, I think, should be experienced. You should experience your emotions for a certain period of time. Yeah? Please comment on that. Także pytanie jest o to właśnie, czy przypadkiem nie jest tak, że nie powinniśmy jakby tak bardzo szybko odpuszczać i nie myśleć o tej przyszłości, tylko jednak przeżywać te emocje, które są i właśnie szukać jakby balansu. I właśnie jak się tego masz, Ajahn? Yeah, I agree with you. I think you're right. I think that one of the dangers is to deny your emotions. Actually can be very dangerous, and you can suppress them, and you can end up with being really messed up psychologically if you deny your emotions. So I think you're right in what you're saying. But what I'm saying, I suppose, is that we can change our attitude. And there are some people who get really depressed, and get really sad, and kind of whose life actually are destroyed. And they are destroyed often more by their attitude than by what is happening around them. And by changing our attitude, we can reduce the problems. So we don't suppress anything. You don't pretend that things are good if they actually are bad. But you learn to alter your attitude so that actually your mind actually is less affected by the world around you. And I think it's amazing what you can do actually in terms of that, in terms of kind of understanding that actually what really matters in your life is your psychological qualities, your personal qualities, rather than external things. Gradually you will change. And it's a matter, so many things on the Buddhist path or any spiritual path.
It is not as if there is a kind of silver bullet that once and for all it changes everything straight away. It is a gradual movement, a gradual development of the mind. So you start off by seeing a little bit of the truth, and then you come closer and closer to the truth, so that you are less and less affected by these things. A więc zgadzam się z tobą. Właśnie jest tak, że nie powinniśmy wypierać swoich emocji, tylko je przeżywać. To często wypieranie może prowadzić do jeszcze większych problemów, więc zgadzam się z tobą w tej kwestii. Natomiast chodzi o to, że możemy też zmienić postrzeganie jakby na takie głębsze i to na dłuższą metę może być bardzo pomocne, ponieważ jeżeli jakby zmieniasz to postrzeganie, to na jakby głębszym poziomie zmienia się podejście do tego wszystkiego, co może prowadzić do takiego do coraz większego wyzwolenia z tego. Więc możemy łączyć te rzeczy, możesz jednocześnie jakby przeżywać, ale też zmieniać perspektywę i powoli jakby być coraz bardziej wyzwolonym. Thank you. Dziękuję. You are welcome. Jeżeli jeszcze ktoś chciałby, to zapraszamy. Ja chciałbym zapytać o taką specjalną praktykę, ewentualnie punkt, na które trzeba byłoby zwracać uwagę, praktykując jako młody mężczyzna, jako chłopak, nie? He would like to ask what would be specific practice to practice as a young man? Like what would be your advice? As a young man, same as everyone else, yeah, same practice. Basically, it is, it comes down to this is what I like about this word kindness, because kindness encompasses so many parts of the Buddhist path. A więc w zasadzie to samo co wszyscy. Po prostu tutaj nie ma jakby podziału, a więc możemy znowu wrócić do tego fundamentalnego słowa, jakim jest dobroć, uprzejmość, które spaja to wszystko. Okay, dziękuję. Yeah, I'm not going to stop there. I've got to say a bit more, right? So hold on, stay put, yeah. Ajahn chce jeszcze coś dodać. Jeszcze chwilę zostań. So the thing is that, if you think about kindness, it has so many aspects to it. Yeah, there is the kind of overcoming of the bad qualities, yeah, of whatever mind, of speech, of action. There's also the actual doing of the good things by body, speech, and also by mind. A więc w zasadzie sprowadza się to do dwóch rzeczy. Zarówno do jakby próby ograniczania i wygaszania negatywnych stanów umysłu, jak i do kultywacji dobrych rzeczy i do czynienia dobra, czyli zarówno do zaniechania myślenia, mówienia i czynienia złych rzeczy, jak i kultywacji czynienia, mówienia i myślenia dobrych rzeczy. And it puts certain limits on your life, which is really great. It puts certain things like kind of out of bounds, yeah? This is kind of the good thing about having kind of that idea of kindness. It kind of limits your agency within certain kind of boundaries. So keep those boundaries, and that will often be enough to support your practice quite well. Chodzi o to, że właśnie powinniśmy stworzyć sobie pewne ograniczenia, które tworzy nasz korpus moralny, że podążając za pewnymi wskazaniami moralnymi nie przekraczamy pewnych granic, ale tak naprawdę dzięki temu właśnie po prostu nasza praktyka bardzo się wzbogaca i idzie w dobrą stronę. One of the things that you may want to do when you are young is to actually read some of the Buddhist suttas. You may find it very interesting to read the suttas by the Buddha. And often when you are young, you kind of have more maybe capacity for understanding the depth and full impact of these Buddhist suttas. So that may be something that you might actually enjoy. I też kolejną ważną rzeczą, którą możesz zrobić będąc młodym, jest po prostu spróbowanie poczytać sut Buddy, jakby tych prawdziwych wykładów Buddy, i mogą cię one zainspirować i naprawdę potem dużo zmienić. And then you have like a treasure trove. Yeah, you have like this treasure that you carry with you in your life, and often it fills up your mind, and you have this kind of 10,000 pages, yeah, of Buddhist suttas in your mind, ready. You can take it out whenever you need it. Wtedy masz prawdziwy skarb w swoim umyśle, masz te 10 000 stron buddyjskich pism, które potem jakby cały czas są w tobą w swoim życiu i cię prowadzą. And it's very, very powerful. There was a very famous monk in Sri Lanka called Venerable Jnana Vimala. He was German by birth. And he was very, very famous for being a very good monk, basically. And he spent the first few years of his life, maybe 10 years of his life, just reading suttas, memorizing everything. And he was like a walking dictionary. Yeah, it had all the suttas in his mind. And he would wander around the island of Sri Lanka and use this for the basis of his practice. What do you mean 10 years as a monk first?
10 years at the beginning of his monastic. Yeah. So, a więc był taki mnich Niania Vimala ze Sri Lanki, który właśnie pierwsze 10 lat swojego monastycznego życia studiował suttę i zapamiętał je i dzięki temu później one prowadziły go przez jego drogę. So these are the things you can do, and of course I'm the kind of person I would always recommend the monastic life. I think monastic life is great, yeah. So if you want to become monk, yeah. A więc ja bardzo bym rekomendował życie monastyczne. Jest to naprawdę świetne życie. So let us know, we will sort it out for you. We'll get on the right track, yeah. Wtedy wszystko się rozwiąże i będziesz na właściwej ścieżce. Okay. Best of luck. Yeah. Powodzenia. Dziękuję. Thank you. Hello. I have some questions about meditation. Please, yeah. Maybe 2 questions. Yeah. Let's see. Mam kilka pytań o medytacji. Most of teachers teach meditation like just sit down and focus on your breath, and when you lost breath, just come back to breath. And I meditate with Ajahn Brahmali. That first to like we did it before, to focus on your body, relax, and then be with your he called with pisometer. My question is, when is good moment actually to start watching breath? Okej, a więc pytanie jest takie, że jakby wielu nauczycieli medytacji uczy medytacji w taki sposób, że obserwujesz swój oddech, jak się zdekoncentrujesz, to znowu wracasz do oddechu i tak dalej, ale ja robię bardziej tą praktykę Ajahna Brahma, w której właśnie obserwujemy ten pisometer, czyli ten miernik pokoju i tak dalej. I chciałbym zapytać, kiedy jest ten moment, kiedy faktycznie powinniśmy zacząć obserwować oddech? Yeah, that's a very good question. So thanks for that. I think the answer, the answer that you find in the suttas, and the suttas are basically the foundation for all of meditation practice, as far as I'm concerned, is that you have to establish mindfulness first. So really what you want to do, you want to have sufficient degree of mindfulness before you watch the breath. And mindfulness basically means a degree of clarity in the mind not being too distracted by thinking, so you are present and you have clarity at the same time. That's really what mindfulness means. A więc zanim przejdziemy do obserwacji oddechu, musimy ustanowić właśnie mindfulness, sati, czyli uważność, rozważność, świadomość. I oznacza to jakby z jednej strony taką klarowność umysłu i obecność tu i teraz. I kiedy masz tą klarowność i obecność, to jest dobry moment, żeby zacząć obserwować oddech. So you have to learn through your own experience what is the requisite amount of mindfulness. Yeah, you learn it after a while. You learn whether your mind is in the right state or not. And then when you get to that state, okay, now is the time to watch the breath. But it's basically a degree of clarity and a degree of presence. I po prostu poprzez doświadczenie, poprzez eksperymentowanie i obserwację swojego umysłu w końcu dochodzisz do momentu, kiedy naprawdę rozpoznajesz, tak, teraz jest ten moment. I metodą prób i błędu dotrzesz do tego rozpoznania i wtedy będziesz wiedział, kiedy jest ten moment, kiedy moja uważność jest odpowiednia, żeby przejść na oddech. Because I don't know, maybe sometimes when I meditate and before I watch the breath, I don't know what is my point of observation, what I really observe. No. Okay, I see what you mean. Yeah. Well, I mean, your point of observation is, your idea is just to relax and kind of allow the mind to gradually come into mindfulness. Yeah. So the idea is that you see what is happening with you, you see that you're thinking too much about the past or about the future or whatever, and then you kind of guide yourself to just become present. It can often just be the body that you are aware of, right? For example, or it can just be a general sense of presence, that you just enjoy the peace. If you enjoy the peace, the mind will just be present without going anywhere else. So this is why it is so useful to see the downsides of the past and the future. So that those things you can kind of leave them behind straight away. And just enjoy being present in its own right. And so you don't actually need to focus, you just... Okej, a więc tutaj pytanie było właśnie, że jestem skonfundowany, nie wiem jakby co mam obserwować, żeby dotrzeć do tej jakby uważności. No i Ajahn
odpowiedział, że tak naprawdę po prostu, bo się relaksujesz i nie ma to takiego znaczenia, na co zwracasz uwagę, lecz dobrym jakby taką kotwicą jest ciało i w pewnym momencie po prostu czujesz coraz większy pokój i to właśnie ten pokój, ten spokój jest tym, co sprawia, że twój umysł jest obecny, że on chce być tu i teraz i wtedy, kiedy pogłębia się ten pokój, relaks, to takie uwolnienie, to szczęście medytacji, to wtedy właśnie jest ta uważność i po prostu, żeby to pogłębić, to wtedy przekierowujesz uwagę na oddech. Okay, last question. Should I try to observe my breath in my whole physical body? I mean, you know, like third step of Anapanasati, term kaya. Yeah, that means like in all physical body or just kaya as a breath? Because I know different interpretations of this. A więc chodzi o to, czy kiedy obserwuję oddech, to czy właśnie, ponieważ w Anapanasati Sutcie jest to słowo kaya, które oznacza ciało i czy to oznacza jakby to ciało fizyczne, czy ciało oddechu? To me, it obviously means the whole breath, not the physical body. I think to me that's very obvious because, first of all, we're dealing with mindfulness of breathing. Yeah, it's found in that sutta, the whole thing here. And to me, it's strange that you should go from the breath and then to the whole body and then back to the breath again. To me, it doesn't make any sense. Second reason is that commentaries always define it as the breath. Yeah, so the commentaries are really the most authoritative way of interpreting the suttas for a number of reasons. Third reason is that in the Anapanasati Sutta itself, it actually says that the breath is one body among bodies. I don't know if you have seen that in Majjhima Nikaya 118. So to me, the evidence is very, very strong that kaya there must mean the breath. And I know that there are alternative interpretations, and mostly within the Goenka tradition. I mean, I think there's no kind of secret about that. But I think that is a mistake in that tradition, to be honest with you. I don't really understand how they can sustain that argument. Okej, a więc według Ajahna oczywiste jest dla niego to, że chodzi o oddech, a nie o ciało. Ponieważ po pierwsze jakby sama nazwa sutty Anapanasati oznacza uważność oddechu, więc nie rozumie, dlaczego nagle z oddechu mielibyśmy przejść na ciało. Po drugie, Ajahn mówi, że w komentarzach jakby właśnie to słowo kaya jest tłumaczone jako ciało, właśnie jako cały oddech po prostu. Third one? No, I just... Okay. Yeah. But, third one was because it actually says in the Anapanasati Sutta, yeah. kaya means the breath. Yeah. I właśnie trzecie jest to, że nawet w samej Anapanasati Sutcie ciało oznacza oddech i tutaj właśnie chodzi o to, że ciało może oznaczać różne rzeczy, nie tylko ciało fizyczne, ale właśnie na przykład jest też ciało dowodów, może być ciało mentalne i tak dalej. Więc to według Ajahna chodzi o to ciało oddechu. But you know, in the end, it does not necessarily matter all that much. If it works for you, it's fine. And if you want to go via the whole body or via the breath, if you can make it work, that is what really matters. I tak naprawdę ostatecznie nie ma to aż takiego znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, co dla ciebie działa. Jeżeli działa dla ciebie dana praktyka, to po prostu warto ją robić. So you suggest to observe breath like anywhere without any specific points? Więc sugerujesz, żeby obserwować oddech bez żadnego specyficznego punktu. Yeah, I follow the Ajahn Brahmali way of just not relating the breath to the body at all. Usually, you know, it is related to the tip of the nose or the upper lip or to the abdomen, depending on which kind of technique you use. But I like the Ajahn Brahmali idea of just being aware of the breath because it's not body contemplation, it's breath meditation. Ja podążam jakby po prostu za nauką Ajahna Brahma, której mówi, że po prostu postrzegać oddech nie odnosząc go do ciała. Czyli nie na przykład postrzegać, że wewnątrz nosa czy na czubku nosa, tylko ogólnie jako cały oddech. And so what that means when they talk about experience in the whole body of the breath, it just means that you have a broader awareness, of the breath. You experience the breath in its full length, all the aspects of the breath. In the beginning is short breath and long breath, and after a while you kind of have a broader awareness of what is going on. Więc w tym jakby kolejnym kroku Anapanasati według Ajahna chodzi o to, że obserwujesz oddech po prostu coraz szerzej i coraz pełniej i coraz bardziej ciągle, czyli czujesz całą długość wdechu, przerwę, całą długość wydechu i nie jesteś właśnie taki skupiony, taki jednopunktowy, tylko taki otwarty i coraz szerzej, pełniej i ciało coraz bardziej ciągle i wtedy to się staje takie relaksujące, przestrzenne. Okay, thank you very much. Very good, you're very welcome. Yeah. Great. Cześć. Ajahn, mówiłeś o
poszukiwaniu sensu życia na zewnątrz i przez to o tym, że wpadamy w ten krąg pragnienia taki nieskończony i że kończymy swoje życie na tym samym poziomie, na którym zaczynaliśmy. Teraz moje pytanie jest takie, co musi się stać, żebyśmy z tego wyszli? Czy ten krąg jest nieskończony? Co musi się stać, żebyśmy z niego wyszli? I czy na przykład jest moment, w którym my się w ciągu naszego życia na przykład nasycimy, powiedzmy, nie wiem, bardzo dużo podróżowaliśmy, weszliśmy w dużo związków i na końcu naszego życia powiemy sobie, przeżyłem dobrze moje życie i teraz coś się może stanąć, że pójdziemy dalej. Okay, so the question is that, Ajahn, you are speaking about this meaning of life and about that craving that drives us on and on and on. Yeah. And I'm just, would I like to ask you what we have to do for it to stop being like this, so we don't end up in this same spot at the end. And I would like to ask you that if it's possible that if I really get like satisfied, for example, if I travel a lot, if I have many good relationships or something, will there come a moment when I will say, okay, this is enough, and something will move on then to the other stage? Oh, okay. That's how I understand it. Probably not. No, I don't think a stage will come. You'll just go on forever. I think what this requires a degree of insight. It requires a degree of understanding of your present circumstances. That's kind of the idea. So don't wait. The whole idea of these similes of the Buddha is to kind of teach us to reflect on life. Yeah, to reflect on our current situation, not wait for kind of the magic moment to happen. And as you reflect on that situation, you will actually see that. You will see that these are realities of existence. This is the way kind of life is. And then is when the insight arrives, and then you will act on it automatically. A więc zdaniem Ajahna nie nadejdzie taki moment sam z siebie. Właśnie o to chodzi i dlatego potrzebujemy tych przypowieści Buddy, żeby dokonać pewnej refleksji nad życiem. I dopiero kiedy dokonasz tej refleksji, jakby powracasz do niej, to wtedy się dzieje ta zmiana. Is that what you were asking, or did I... Czy o to pytałeś? Tak. Yes. Okay, wow. So Ajahn thinks that, Ajahn uważa, że dopóki nie masz tej refleksji, to po prostu samo to nie przyjdzie. Znowu będziesz chciał więcej. I dopiero kiedy cały czas wracasz do tej refleksji, to wtedy nastąpi ta zmiana. Okej, a w takim razie co musi się stać, żeby ta refleksja nadeszła? So what have to happen that this reflection come? Well, this is the whole point of reading the word of the Buddha, is that as you read the word of the Buddha, this is how you learn about these things, yeah? So in daily life, you read the Sutta, but you think, wow, this is very interesting what the Buddha has to say about this. This simile of the dog, going after things and never really being satisfied. And as you start to see that the mind never gets satisfied, the mind is always going on to something else, you start to wonder, is there another way of finding that satisfaction? You see the message in your mind where the mind says to you that, if you do this, you will be satisfied. And after a while, you realize it's not true. It's a lie. There's something inside of it which is kind of telling you an untruth. And then when you start to see the reality behind the similes, how they actually work, that is where it kind of starts to hit the point, and you start to do things differently. But the other thing is that... Yeah. Thank you. Okej, a więc chodzi o to, że właśnie dlatego tak ważne jest po prostu czytanie słowa Buddy, czy słuchanie słowa Buddy, obcowanie ze słowem Buddy, ponieważ wtedy właśnie zaczynasz się na nim zastanawiać. Kiedy go słuchasz, zaczynasz się na nim zastanawiać i na przykład właśnie jak jest ta przypowieść o psie, czy ta przypowieść o tym śnie, o których dzisiaj Ajahn mówił, to kiedy po prostu obcujesz ze słowem Buddy, to naturalnie ta refleksja będzie się pojawiać w życiu i kiedy ona się zacznie pojawiać, to wzrośnie zainteresowanie i po prostu zacznie ci się zmieniać punkt widzenia, więc tym fundamentem jest po prostu powracanie do słowa Buddy i wtedy ten proces refleksji jest niemalże automatyczny. But also try to see if you can feel the contentment that comes with spiritual practice. Yeah, see if you can feel when you do an act of generosity or kindness to somebody, what that actually feels like. Compare it to the craving of an ordinary existence. If you do some meditation
look at some of the joy that may arise in meditation. You only need one experience of joy in meditation, one experience of joy, and you compare that to the ordinary pleasures of the world, and you will start to understand the difference. I co jest bardzo ważne też, to, żebyś zaczął zwracać uwagę na jakby spokój i spełnienie, które przynosi jakby duchowe działanie, czy właśnie dobre działanie, czy medytacja, i żebyś zauważył tą jakość. Jak się czujesz, kiedy jakby czujesz się zaspokojony, kiedy nie chcesz nic więcej, kiedy czujesz ten po prostu spokój, że jest w porządku, i porównaj to do ekscytacji jakby takiej radości zmysłowej, czy tego gonienia za czymś. I wtedy jakby zauważając tą różnicę, zaczniesz zauważać, że ten pokój w pewnym sensie smakuje piękniej, smakuje lepiej. I dokładnie tak samo jeśli idzie o kontemplację szczęścia i przyjemności, takiego normalnych takich rozrywek świata i przyjemności medytacji. I kiedy chociaż raz w życiu doświadczysz przyjemności medytacji, to rozpoznasz tam pewną jakość, która jest piękniejsza, i jeżeli to zobaczysz, to wtedy już w twoim własnym doświadczeniu będziesz to czuł i będziesz chciał podążać właśnie za tą formą przyjemności, za tą formą szczęścia, i wtedy właśnie zmieniasz ten tor. Wtedy to wszystko się zaczyna dziać. There's a nice phrase I like, which is sometimes used for a powerful meditation experience, and it's called a positive trauma. Jest takie słowo, które określa potężne doświadczenie medytacyjne, które nazywa się pozytywną traumą. The trauma is something you can't forget, right? But this is you can't forget it for a positive reason. I ta trauma ma takie znaczenie, że nie możesz tego zapomnieć, ale ta jakby w cudzysłowie pozytywna trauma medytacji, nie możesz zapomnieć, jakie to jest piękne, jakie to jest pozytywne. Go for the positive trauma. Pozytywna trauma. Musisz sobie sprawić pozytywną traumę. Okay, dzięki wielkie. Thank you very much. If anyone else, jeżeli ktokolwiek jeszcze, jeszcze jedna osoba. Ja mam pytanie, czy w Theravadzie jakby obiektem jest tylko oddech, czy później zmieniamy obiekt medytacji na doznania w ciele, potem na jakieś, nie wiem, przyjemne doznania w ciele, i czy dalej kontynuujemy, zmieniając jakby obiekt samej medytacji. So the question is if in Theravada Buddhism is just the breath object of meditation, or on the later stages in change to the body, or some other like experience or quality. Whether breath meditation is enough, is that what you're saying? If there is a stage that we observe something different than the breath. Okay, there's no need to observe anything except for the breath. The breath is enough. And this is kind of interesting, right? It's actually, to me, a very interesting thing. If you look at the main suttas on meditation practice, there's Satipatthana Sutta, Anapanasati Sutta are two of the main ones. And Satipatthana Sutta is often used as a meditation guide, but it doesn't really say the context in which you practice meditation. It says there are feelings, there are mind states, you contemplate these things, but it doesn't actually tell you how exactly to do that. I według Ajahna jak najbardziej wystarczy sam oddech, i tutaj możemy jakby rozpoznać różnicę między właśnie Satipattaną a Anapanasati, gdzie jakby w tej sutcie Satipattana, w tej praktyce mamy jakby instrukcję, że powinniśmy obserwować ciało, uczucia, jakby umysł, stany mentalne i tak dalej, ale nie ma do końca jakby opisu jak. And then you come to the Anapanasati Sutta, and it tells you quite clearly that if you want to fulfill the contemplation of feelings, known as the Vedana in the Satipatthana, you want to fulfill the contemplation of mind, it gives you the context. The context is breath meditation. I właśnie kiedy przejdziesz do Anapanasati Sutty, to możesz odnaleźć w niej właśnie, bo tam też właśnie jest to odniesienie do tych czterech jakby obiektów kontemplacji. Jedno z nich jest Vedana Satipatthana, czyli kontemplacja uczuć, i wtedy właśnie daje tą jakby ramę, że właśnie obserwując oddech możesz też obserwować swoje uczucia, jakie czujesz też, kiedy obserwujesz oddech, i w ten sposób możesz kontemplować jakby te instrukcje, które są w Satipatthana Sutcie. And what is so interesting about the Anapanasati Sutta, is that there's nothing there about pain. There's nothing there about bad mental states. There's only about positive feelings all the way through. It's only about joy, happiness, calm and peace all the way through. So actually, if you want to understand the pain, for example, in painful feelings, you actually understand that through
the experience of happy feelings instead, which is very interesting. And that is how it is described in the Anapanasati Sutta. I co jest ciekawe, to to, że właśnie i niesamowite, że w Anapanasati Sutcie wszystkie uczucia są pozytywne. Właśnie uczucia takie jak spokój, radość, błogość i tak dalej. I że kontemplując te uczucia, tak naprawdę możemy jakby zrealizować właśnie tą kontemplację uczuć i te wszystkie satipatthany. All you have to do is bliss out, have fun, enjoy yourself. Yeah? It's a pretty good deal, right? Wszystko, co musisz zrobić, to po prostu być w błogości i w radości i tak dalej. I też chodzi o to, że po prostu kiedy coś znika, to wtedy brak bólu jakby pokazuje ci, czym on jest. Więc doświadczając błogości możesz zrozumieć wszystko. When I read the suttas, I always wonder, why isn't the whole world Buddhist? That's why I wonder. Kiedy czytam suty, zastanawiam się, dlaczego cały świat nie jest buddyjski. Because they are so positive. Yeah, it's all about enjoying yourself. It's all about bliss. It's all about extreme senses of peace and all these kind of things. And the whole Buddhist path is really about that. And I think when I read it, I just get so, I don't know, it's just so inspiring. And not only is it inspiring, but we also know that there are people actually achieving these things. Yeah, I know many people on the path who actually achieve these kind of states. They are there for the taking. It's just a matter of practicing the right way, doing the right thing, living well, living with kindness and care, and these things are the outcome. I właśnie co jest niesamowite dla mnie i bardzo inspirujące w buddyzmie, to że właśnie jest tak dużo o tych pozytywnych stanach, o błogości, o radości, o pokoju, szczęściu i tak dalej. I właśnie to jest takie piękne w tej buddyjskiej ścieżce, że możemy kultywować te pozytywne stany, również połączone ze szczodrością, dobrocią. No i po prostu trochę zadziwia mnie to, że po prostu więcej osób za tym nie idzie, ale dla mnie jest to bardzo inspirujące i bardzo piękne. Co innego byś robił? Okej, więc klaryfikując tak technicznie już, ostatnio odczuwam dużo przyjemności medytując po prostu. Cały czas mam również odczuwać oddech, tak? A więc to clarify, so when I experience various kinds of pleasure and bliss in meditation, I should at the same time watch the breath. Yes, because the breath is like the anchor. If you so you enjoy the bliss, but the breath is kind of there in the background. Sometimes, if you just go for the bliss and the joy, for the bliss for it. You may if you just go for the bliss and you forget about the breath, you may lose your path forward. Because you want to go deeper. So the breath is kind of an anchor at the back there, which then will take you even deeper in the meditation. A więc chodzi o to, że oddech, nawet w takich właśnie stanach przyjemności i błogości, oddech jest pewną kotwicą. I kiedy masz tą kotwicę, to nie popłyniesz, nie pogubisz się w tej medytacji, nie zdekoncentrujesz się, tylko możesz, pomimo że pogłębiają ci się te uczucia przyjemne, jakby cały czas iść głębiej właśnie jakby w tym tunelu tego oddechu. Okay, thank you. Very good. Good luck. Yeah. All right. Please fire away. Yeah. I just thought about a short question, Ajahn. Yeah. I thought about it when you said that you're sometimes surprised that like the whole world is not Buddhist, and I thought about how in the early texts, I think it's quite clear in there mentioned about this. About Mara, how Mara is like. I think it's very often that he is working quite. I don't know how to say it. Quite actively to prevent people from getting free, right? Okay. And I wanted to ask you how do you see that? Chciałbym zapytać o to, że właśnie w kontekście tego, co Ajahn mówił o tym, że dlaczego cały świat nie jest buddyjski, no to właśnie, że jest ten cały Mara, który bardzo aktywnie, że tak powiem, pracuje nad tym, żebyśmy nie poszli tą ścieżką i właśnie chciałem cię zapytać, Ajahn, co o tym myślisz? Yeah, I try not to see it too often. I try to kind of avert my gaze, but anyway, yeah. Próbuję unikać jego spojrzenia. So you're right, it's very common. Of course, and when I say that I'm surprised the whole world isn't Buddhist, I'm not really surprised, but what I am surprised by is that not more people are inspired by these texts because they are very beautiful texts and they are very powerful and there's a very clear path. There is no other spiritual text in the entire world which has that clarity of expression, that coherence in the content, and are so inspiring as the Buddhist texts. They're really extraordinary. And for me, I think it's a bad marketing on our part that we don't have more Buddhists in the world, right? I mean,
on every street corner we should have a kind of a Buddhist, yeah, and there should be Buddhist temples, and there should be Buddhist monks and whatever have you, nuns or whatever, everywhere really. And I think the potential is so great, you know. And you're right, Mara is one problem. Yeah. On my way here, traveling here, Yeah. I saw Jehovah Witnesses standing with their text and stuff. But I don't know if you would like to have Buddhists like that standing. No, right. No, a bit more, not quite like that exactly. No, but I really think that there is. These texts are extraordinarily powerful and beautiful, and I don't think there's anything else anywhere in the world quite like this. It really is special. And Mara is no doubt one of the problems, as you say. What exactly is Mara? I did once do a little bit of research on the idea of Mara, and the vast majority of occurrences of Mara in the suttas talks about psychological states. Yeah, it is about the temptation in the world, all of these kind of things. Quite clearly what it actually refers to. Sorry. Yeah. Okej, a więc dla Ajahna mimo wszystko jest to zadziwiające, że po prostu więcej ludzi nie jest zainspirowany tekstami buddyjskimi, ponieważ są one tak niesamowicie klarowne, spójne, pozytywne i dają jakby właśnie ten odpowiedni kierunek. I zdaniem Ajahna właśnie nie ma po prostu innej literatury na świecie, która jest jakby tak klarowna, spójna i tak jakby wzniosła w pewnym sensie, jakby właśnie taka przyjemna i prowadząca do właściwego celu. I być może jest to kwestia złego marketingu, że powinniśmy bardziej promować. Natomiast no owszem, Mara jest faktycznie jednym z tych problemów. W sutach jest najczęściej, to Ajahn mówi jeszcze, że jak badał to występowanie Mary w sutach, a właśnie, że to najczęściej jako stany wewnętrzne. Tak. I właśnie, że zdaniem Ajahna jakby jego interpretacja jest taka, że studiując suty tak naprawdę, kiedy jest mowa o Marze, nie mamy na myśli jakiejś takiej zewnętrznej istoty, lecz po prostu nasze własne stany psychologiczne, czyli na przykład właśnie jeżeli ktoś czuje pożądanie, to jest po prostu jego pożądanie i to jest ten jego Mara. I po prostu te wszystkie rzeczy, które nas odwodzą od tej ścieżki, można nazwać Marą. All right, good. Excellent. Thank you. Okay, marvelous. Please keep firing away. Dzień dobry. Jest to ogólnie moje pierwsze spotkanie z buddyzmem. Wcześniej nie miałem do czynienia, coś tam o znajomych słyszałem różnych. Tutaj mam takie pytanie odnośnie, jak buddyzm rozwiązuje pewien problem, ponieważ... Może ty? A więc so it's my first meeting with Buddhism, like my first ever, and I will have one question. Yeah, please. Yeah. Moje życie się tak jakoś ułożyło, że to, co tutaj było dzisiaj mówione na tym spotkaniu, odnośnie tego pragnienia, pożądania, spełniania pragnień, które się nigdy nie kończy. Odnośnie tej błogości w stanach medytacyjnych, jakimś cudem zrobiłem to samemu, nie ucząc się tego. Czyli potrafiłem osiągnąć ten stan medytacyjny, nie wiedząc, że to robię. Potrafiłem wyłączyć te pragnienia. Znaczy, w zasadzie spełniłem wszystkie, które chciałem. No i wtedy zaczął się dopiero problem. Okay, so he asked that his life has appeared occurred in this way that he somehow did these things even before learning about them, that he could sit down, just become like the cravings went away. He felt like I've did everything I wanted, I've satisfied my cravings, and then the problem started. No ja po prostu, dla mnie to było taki moment, że ja w zasadzie nie mogłem znaleźć swojego życia. Znaczy znalazłem rozwiązanie na to i tak dalej, no ale w zasadzie to była taka pustka całkowita, że w zasadzie nie ma pożądań, nie ma nic, więc jaki jest sens dalej żyć? I chciałem zapytać, jak buddyzm tłumaczy co dalej? His experience was such that when he experienced that thing, then he felt like lifeless, like he didn't know what to do, but he said he found a solution, but at this time, like, he felt total emptiness, like there is no reason to live. And his question is, what Buddhism says, what after that? When this happens? Okay.
Well, I think the lack of craving you had there is coming slightly from the wrong place. Yeah, one of the important things in meditation is not just peace or calm, but it's calm that is filled with a positive feeling, with joy and with happiness. So what you need to do is you need to imbue the meditation with more kind of joy, and then it comes alive. Then it becomes really, really powerful. And that is where you find this kind of idea of the meaning of life, because you're so happy, you're so content, you're so ecstatic, nothing else in the world matters. Tutaj chodzi o to, że być może właśnie to doświadczenie, które miałeś, nie pochodziło z właściwego miejsca, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby czuć taką pustkę, tylko że powinniśmy ją wypełnić jakby taką właśnie medytacyjną radością, medytacyjną błogością. I wtedy się to pogłębia i kiedy w taki sposób to się dzieje, to wtedy nie czujesz żadnego braku, nie czujesz się źle, lecz pogłębia się to uczucie szczęścia. Okej. To tutaj właśnie był ten efekt, że to pogłębianie się, było to pogłębianie, ono było coraz większe i tak dalej, ale w pewnym momencie to się znudziło od pogłębiania tego szczęścia. He says that it was deepening, but at some point he got bored with this process. You get bored with the happiness. Yeah. Okay. Yes, exactly. Yeah. Okay. You need more happiness. Potrzebujesz więcej szczęścia. There's a certain happiness you never get bored with because it's so powerful. You just need to build it up. Jest pewien rodzaj szczęścia, który ci się nigdy nie znudzi. Musisz po prostu wejść na wyższy level. Okay, thank you. You're very welcome. Yeah. Hi, Ajahn. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować. To prawdziwy zaszczyt być tutaj. A moje pytanie jest następujące. Czy umysł, który jest na trajektorii do nibbany, do wygaśnięcia, czy można przyspieszyć jakoś ten proces purifikacji? So, first of all, he would like to thank you very much and express that it's honor to be here. And he would like to ask that when the mind is on the track of nibbana, then możesz pomnieć końcówkę? Przepraszam. Jeżeli jest na trajektorii do nibbany, czy można przyspieszyć jakoś ten okay, if it's possible to make the purification process more fast. More fast. Okay. Faster. The fast way is the Eightfold Path. Yeah. and I think this is kind of interesting because I think the history of Buddhism can be recounted in the number of ways people try to make a faster path. A więc tą szybką ścieżką jest ośmioraka, szlachetna ścieżka. I buddyści mieli jakby różne sposoby wyrażania jej. So I think actually the most important thing is simply to come back to the Noble Eightfold Path and actually understand it properly. This is one of the biggest problems in the world, not really following the Noble Eightfold Path. To, co jest naprawdę ważne, to, że powinniśmy właściwie zrozumieć ośmioraką ścieżkę i wtedy do niej powracać. A właśnie problemem jest to, że często ludzie po prostu nie rozumieją jej właściwie. And there's two root things on that path that are really fundamental for everything, for your attainment of samadhi, the attainment of even ordinary meditation practice. And those two things are, on the one hand, kindness, I mentioned already, and the other thing is right view. And both of those things, built up in conjunction, are the foundation for everything else. I to, co jest najważniejsze, jakby takie dwa rdzenne, takie dwa korzenie tego wszystkiego, to jest właśnie dobroć, uprzejmość i właściwy pogląd, sammaditthi. Rozumiem, że ta ścieżka, ona jakby ma swój bieg, nie da się jej przyspieszyć. I czy przez to, nie wiem, czy dobrze rozumiem, czy każdy w pełni oświecony i niepowracający był wchodzącym w strumień? So as I understand that you cannot make this path faster, and he asks that if every arhat and anagami was at some point Sotapanna, like stream enter. Yeah. I think there are maybe some exceptions, like the Buddha seems to have been an exception. Yeah, the Buddha he went straight to become an arahant straight away. And I think in the suttas there seem to be a few exceptions, like the famous story of Bahiya. You know the story of Bahiya? Very famous story. He gets the instruction by the Buddha in the scene, let it just be the scene, and the herd, let there just be the herd, etc.
In other words, don't mix in any defilements and any sense of I, of ego consciousness into the process of the five senses. That's essentially what it's saying. So, no ego. So in certain cases, when people are ready, they may have very powerful samadhi. It seems like it's possible to become arahant straight away. But the common way seems to be go via stream entry, etc. A więc są bardzo nieliczne wyjątki, jak na przykład Buddha, który wydaje się, że stał się arhatem po prostu jakby w tym samym momencie, można powiedzieć. Jest również przykład Sut Bahi, który właśnie też miał taką sytuację. The ending, like after in the scene, let us be the scene. Is that what you mean? Yeah, after what Bahiya did exactly. He just contemplated in the scene, let it just be the scene, and he kind of bypassed defilements and the ego consciousness. Bardzo ważne jest to w takim przypadku, żeby nie łączyć, żeby w ogóle nie gnąć nie wprowadzać percepcji ja do żadnego procesu tych 5 zmysłów i ogólnie że jeżeli taka droga do głębokiego oświecenia po prostu polega na odpuszczaniu tej koncepcji ja, anatta, prawda? Więc ale właśnie bardzo ważne jest to, że praktycznie znaczna większość przechodzi przez to Sotapanna, to wejście w strumień. Jest to po prostu naturalna ścieżka. A co mogło wpłynąć na właśnie tych, którzy na Buddę i ten drugi przykład, którzy tak szybko się oświecili? What could be the influence on the Buddha and this other example that they have? Czy ich umysły były na tyle czyste wcześniej, że były w stanie wypalić się? Were their minds so purified before that they just was allowed to extinguish? Yeah, I think that's really the case. There are some people, for example, you have very deep samadhi states, like maybe the 4th jhana or something like that before you start out. And because you have such a very powerful foundation, it may also be that you have some idea of right view. Yeah, it's interesting in the sutras they talk about the right view that is closest to Buddhism. There's 2 kinds of main views in the world. One is the eternalism, the other one is annihilationism. And eternalism is a standard view that you die, you carry on forever after. Annihilationism is kind of similar to the modern view. When you die, that's the end of everything. And the Buddha says that the Buddhist teaching is closer to the annihilationist view. So if you have an annihilationist view and you have very profound samadhi at the same time, this is the kind of thing that may make it possible. A więc Buddha uczył drogi środka między poglądem eternalizmu i anihilacjonizmu, gdzie eternalizm jest poglądem, że istnieje cokolwiek co jest wieczne, co w samsarze coś dobrego, co będzie na zawsze, a anihilacjonizm jest poglądem, że nie istnieje absolutnie nic. I zdaniem Ajahna nauka Buddy, mimo że jest drogą środka, to skłania się bardziej ku temu anihilacjonizmu, że jest po prostu koniec wszystkiego i że kiedy masz bardzo, bardzo głęboką medytację i połączysz to z tym poglądem, to wtedy właśnie może się to zadziać. Dziękuję bardzo. Thank you. Very good, you're welcome. Excellent. Okay. Dzień dobry, Ajahnie. Hello, jest mi bardzo miło, że jestem na spotkaniu z Tobą i chciałbym, żebyś przyjeżdżał częściej. It's very nice that for me that you are here and I hope you will come more often. Okay, good. Very good. A pytanie moje jest takie, o to, ponieważ ostatnio praktykuję naprawdę dużo medytuję, czytam Dhammę, słucham właśnie mów Dhammy, między innymi Twoich mów. Po czym już czuję się taki napełniony tą Dhammą, już taki prawie święty, po czym wychodzę do świata i robię po staremu wszystko, tak jak było. Okay. So he asked that, I'm meditating a lot, I'm listening to Dhamma a lot, I'm reading Dhamma a lot, and I feel so full of this Dhamma that I'm almost saint. But then I go back to the world and I do everything the same like I did in the past. Codziennie staram się odpuścić craving i codziennie ponoszę sromotną porażkę. I teraz pytanie jest do Ciebie, Ajahnie, czy potrzebuję właśnie tej pozytywnej traumy, czy może to jest jakiś stopniowy proces, czy może będę się tak męczył do końca życia? Dziękuję. So his question is, he says that I try to let go of craving every day and every day I face utter failure and I would like to ask you if there is an end to it or will it be like this to the end of my life? Okay. Thank you for your honesty. That's wonderful. Dziękuję za Twoją szczerość. It's nice to
it's actually nice to be realistic, and I kind of like it when people that's why people are laughing at, because they know there's a kernel of truth to this. That's why it's interesting, yeah. Jest to bardzo fajne, że właśnie jesteś taki szczery, ponieważ to jest realistyczne i właśnie dlatego ludzie się śmieją, ponieważ wiedzą, że to jest prawda, że to jest prawdziwe. It shows that the path of Buddhism is very demanding. That's what it shows. To pokazuje, że po prostu ścieżka buddyjska jest bardzo wymagająca. And so some of the critical things are to know what to focus on the path. Jedną z rzeczy, która jest fundamentalna, jest to, by wiedzieć, na czym się skupiać w swojej praktyce. Find out what are your biggest problems. Craving is very hard to overcome, so don't start with craving, start with other things. Znajdź, co jest twoim takim głównym problemem i craving jest czymś bardzo głębokim, więc niekoniecznie od niego powinniśmy zaczynać. I usually recommend people to start with anger. Yeah, most people have a little bit of anger. I don't know about you, maybe you haven't got much. You seem like a very nice guy, but most people have a little bit of problem with anger. So start with those things that are easy to overcome. Anger much more easy to overcome than craving. A więc bardzo ważne jest to, żeby zacząć od tego, co jest łatwiejsze w odpuszczeniu, jakby w przezwyciężeniu, i właśnie najważniejsze jest, żeby odpuścić gniew i wszyscy mają trochę gniewu. Czy ty masz trochę gniewu? Nie wiem. Wyglądasz na fajnego gościa, więc może go nie masz, ale większość z nas go ma, więc dużo łatwiej na początku zacząć od redukcji gniewu. Start with kindness. How can you be a supremely kind person, right? You can have craving in your life. You can have quite a bit of craving and still be a really, really kind person. How can you make that kindness even more profound? Spróbuj zacząć od uprzejmości, od dobroci. Spróbuj naprawdę być mega dobry, mega uprzejmy i nadal możesz mieć troszeczkę tego cravingu, tych pragnień, ale jeżeli jesteś naprawdę jakby dobrą osobą, to wtedy będziesz to pogłębiał, tylko po prostu to musi być naprawdę dobre, naprawdę głębokie. Be generous to the people around you. Be generous to your colleagues, be generous to your family members, be generous to your community, all the Buddhist people around you, whatever they are. Just, there is so much potential in improving in doing more good in the world, in little things, little details, and that is very often where the practice is. Overcoming craving, often forget about that till you come much further down the path. A więc zacznij właśnie, bardzo ważna jest na przykład praktyka szczodrości, żeby być szczodrym dla swojego otoczenia, szczodrym dla swoich przyjaciół, dla swoich bliskich, dla swojej rodziny, dla swojej jakby społeczności i coraz bardziej to pogłębiać i jakby na początku zapomnij o próbie wygaszenia całkowitej pragnień, tylko właśnie coraz głębszym rozwijaniu tej dobroci, szczodrości, uprzejmości i wtedy będzie to szło w dobrą stronę. Have I even remotely answered your question? Czy chociaż troszkę odpowiedziałem na twoje pytanie? Okay. Dziękuję bardzo. Excellent. Thank you very much. Sorry. Wonderful. What about the women here? The women have been very quiet so far. Wonderful. That's more like it. Yeah. First of all, I would like to thank you that you are here. Może będę mówić po polsku, będzie łatwiej. Hello. Yeah, hello. So, po polsku. Tak jest. To mam takie pytanie w związku z ludźmi, którzy bardzo się interesują medytacją, ale bardzo też się boją i uważają, że to jest takie głębokie, widzą ludzi, którzy tak siedzą. I często słyszę coś takiego, że ja wiem, że to jest dobre, ta medytacja jest fajna i mi się podoba, ale czuję, jakbym tracił czas. Na przykład mógłbym oglądać Netflixa albo coś wtedy. Więc jak przekonać ludzi, żeby zaczęli medytować? Co byś radził takiego bardzo prostego? Okay, so the question is that there are people who are interested in meditation, but they are scared of it at the same time, that they think it's so deep that you just stay there, do nothing, and maybe in this time I could do other stuff. So how would you recommend or, to speak to hearts of these people that actually to get more interested in meditation and don't be scared? Okay. If you start out with meditation and you just get some very simple, nice results, you get a bit of peace, you get a bit of happiness and joy, everyone will enjoy that. So it's really just seeing where things take you. Don't have an idea in your head beforehand about these things because you can't really understand them before you get there. So start one step at a time. If it gets to a little bit of peace, a little bit of happiness, wow, already it's going to be really marvelous for you. And then take it to the next step, a little bit more peace, a little bit more happiness, and see how it actually feels. So
if it is an idea in our head, we're always going to misunderstand what it is about. But when we experience it personally, it's going to be life transforming stage by stage. A więc chodzi o to, żeby po prostu doświadczać tej przyjemności medytacji i kiedy ktoś jej doświadcza, to wiadomo, że będzie się pogłębiać zainteresowanie i chęć podążania za tym i po prostu pogłębiać ten proces dostrzegania tych pozytywnych rzeczy, które to przynosi i wtedy ten proces będzie się działo niemalże automatycznie. Dobrze, a co w momencie, w którym osoba już doświadczyła tego i zboczy nagle z kursu, znowu jest to pragnienie tego świata zewnętrznego i ciężko jest jej wrócić, nawet na te 5 minut. Okay, so what happens if someone was at that stage at some point, that they felt these positive emotions and states, but then they like forget and get lost in the worldly life again, and they are not willing to go back even for the 5 minutes. Like what to do when they get lost? Even if they still know they found that goodness and kindness and all of that. Even I don't know. I think you. I mean, sometimes it probably wasn't that profound. If it was really, really profound, they would never forget. They would never give up. They would come back again. It probably wasn't super duper profound. But I guess you just have to try to remind them, what they're losing out on. Be a good example, be a good friend, and kind of gradually come back again. But sometimes that's the case. I mean, I have seen sometimes even monks who have been very, very good monks and somehow kind of lose a little bit, go in the wrong direction. And these things can happen because life is uncertain. Human beings are so complex. There's so many conditions, working in many different directions. It's impossible to predict where we're going to go. So sometimes you just have to, sometimes these things happen, and you just have to shrug your shoulders and be very gentle and kind of gradually, maybe very gently try to get them back on the path again. A więc chodzi o to, że jeżeli tak mają, to zapewne nie doświadczyli tej medytacji naprawdę głęboko, bo jeżeli doświadczasz naprawdę głęboko tej błogości, tego uwolnienia, tego szczęścia, to nigdy tego nie zapomnisz i wtedy nie będziesz chcieć przestać jakby za tym podążać. Natomiast cóż możesz zrobić? Możesz delikatnie im przypomnieć po prostu, że tracą po prostu tą ścieżkę, tracą tą możliwość rozwoju i tyle. Nawet czasami, niestety, w życiu monastycznym się tak dzieje. Po prostu trzeba, najlepszym sposobem jest bycie inspiracją przez twoje własne zachowanie, twoją własną dobroć, twoją własną praktykę i wtedy właśnie ta inspiracja, która wypływa z twojej postawy, z twojej praktyki i z takiego delikatnego przypomnienia może odnieść największy skutek. Okej, i mam jeszcze jedno pytanie, to już takie inne. Jaką mantrę byś polecał w momencie, w którym są pewne sytuacje bądź ludzie, którzy nie odpuszczają swoim negatywizmem i nie możesz odejść? Jaką mantrę powtarzać w głowie, żeby po prostu nie myśleć źle o tej osobie? Okay, so another question is that what mantra would you recommend, Ajahn, for the situation that there is a person in life that is very negative, but you cannot, just the situation in life is that you cannot absolutely, be secluded from this person. So how to don't feel resentment, like negative emotions towards this person? What mantra would you recommend? What mantra? Yeah, that was the question. Okay, don't use a mantra. Nie używaj mantry. It is... This is one of the challenges of life. Sometimes we have to deal with people that are very difficult, and this is actually quite hard. And there are a number of things that you can do. Sometimes, if it is too difficult, you have to leave. You have to kind of do something else because it's just too hard. At least reduce the exposure, even if it is a family member, even if it's someone very close to you, because it's just too hard to be around someone if they are too difficult and they affect you in a very bad way. So that is the first thing to do. The other thing is to try to understand the other person in a different way. And this is what I was talking about before, the idea of overcoming anger. Overcoming anger can only really be done by looking at people in a different way. And that is to understand that people are the way they are, not because they want to be bad. Actually, they probably want to be good. Most people want to be kind because we know that kindness is happiness. Why would anyone want to be bad?
The reason why people are bad is because their conditioning, their habits, their way of, the background is so strong that they can't avoid doing bad things. They kind of are forced to be, just like they are a robot, programmed with a program from the past, maybe past time in this life, maybe previous lives or whatever. And that program is so strong, it makes them do bad things, even if they want to be good. Then you can have compassion. When you see that, it doesn't upset you so much anymore. You can have compassion for them. You can give them a hug when they are really bad, and say, okay, actually, I feel really sorry for you because you are the one who is suffering. And that enables you to deal with difficult people much more because you know, got nothing to do with you. Has only got to do with the other person. A więc w skrócie odpowiedź jest taka, że po pierwsze, na ile to jest możliwe, to warto ograniczyć kontakt z tą osobą, czyli nieważne, czy to jest członek rodziny, czy ktoś inny, po prostu ograniczać kontaktu, bo ponieważ to prowadzi tylko do jakby zwiększania negatywnych uczuć. Więc to jest jakby pierwsze, że tak powiem, pole redukcji tego. Natomiast później warto pamiętać, że ta osoba jest uwarunkowana, czyli że ona działa w ten sposób dlatego, ponieważ coś się zadziało w jej życiu czy w jej przeszłości, że właśnie po prostu taka jest. I żeby cały czas wracać do tej świadomości, współczucia, że ta osoba po prostu jest jak robot, jest zaprogramowana, że w ten sposób, nie brać tego personalnie, tylko zauważać to uwarunkowanie tej osoby, to jej cierpienie, to jej jakby krzywdę, która sprawiła, że działa w taki sposób i w ten sposób nie będziesz jakby tak silnie odczuwać tego żalu i tych negatywnych uczuć, tylko będziesz bardziej czuć współczucie i zrozumienie. Okay. Thank you very much. Good luck. Yeah. Very good. Shall we make a break? I have one question from the internet. Let's just carry on through. Shall we do that? Yeah, I guess. Okay. Yeah, okay. I think it's better. But maybe one from the internet. Sure, now? sure, absolutely. Okay, maybe we get a question from the internet now. Yeah. For now, we have only one question, and it's such. Okay, so the question is deeper, let's say, philosophical more. So how is your approach to the idea that Nibbana is actually realized in the samsaric world, and the difference between Nirvana and samsara is in just the perspective in which mind sees that? The difference between Nibbana and samsara is just the way you see the world, the perspective in which we see the world. Is that the idea? Yeah. Okay, very good. Bye. A więc różnica, pytanie, czy jest właśnie różnica między, już właśnie po polsku nie przeczytałem, a więc jak się masz do tezy, że nirwanę osiąga się w świecie samsarycznym, a różnica pomiędzy nirwaną a samsarą tkwi w perspektywie, z jakiej umysł postrzega? Okay. So the Nibbana, the way it is defined in the suttas, is defined as the elimination of the defilements of the mind. That's what it is there. Nibbana w sutach jest definiowana jako całkowite wygaszenie nieczystości umysłu. So you still see the world in basically the same way. You are still part of the world. You're an arahant. You still exist in the world, but you exist in the world without any defilements, without any negative tendencies in the mind. That's the difference between the two. A więc w pewnym sensie cały czas jesteś w tym świecie, jakby cały czas postrzegasz go tak samo, w sensie masz to samo doświadczenie, ale nie masz żadnych nieczystości, więc jakby faktycznie odbierasz je po prostu bez żadnego pragnienia, bez żadnej awersji, bez żadnych... And the main thing that you see differently is that you see the world is problematic. Yeah, you understand the inherent problem of so many things in the world, and you have found something which is free of those problems. Your outlook, your understanding of the world is such that you don't really want to carry on in the world. That's the difference. A więc po prostu wtedy z tej perspektywy przebudzenia zauważasz, że po prostu życie jest problematyczne, że świat jest problematyczny, że jest cierpieniem i widzisz też alternatywę, jakby drogę wyjścia z tego i po prostu
wtedy w tym stanie już po prostu nie możesz podążać za światem, po prostu tego nie chcesz, odpuszczasz go i wchodzisz w tą alternatywę, więc w tym sensie zaczyna się zmieniać twoje postrzeganie, że po prostu już nie chcesz trwać w samsarze i możesz ją puścić i wyzwolenie jest możliwe. So, yeah, not sure if that answers the question, but that's my answer anyway. So, a więc nie wiem, czy odpowiada to na twoje pytanie, ale mam nadzieję, że odpowiada. Okej, więc jeżeli jeszcze ktoś z sali chciałby zadać, to myślę, że jeszcze już tak powoli do mety przechodzimy, ale jeżeli jeszcze ktoś by chciał, to zapraszamy. What was that? I was just saying that if someone from the hall would like to ask a question, then we can, but let's slowly, head towards the end, I think. Okay, I have a question. One more, please. Yes, I'm sorry that it's so late, but I still have a question. How do you think, why there are Buddhist sects existing? I mean, is it the problem that the Buddha was not precise enough to his disciples, or it's because of or the time it took between the life of Buddha and when it was written down, and some of the knowledge somehow got distorted because of human nature, like the problem of the memory and everything. So because I mean you can see this in every major religion, right? Yeah. This split is there. So what could be a problem? A więc pytanie jest takie, dlaczego jest tyle jakby sekt buddyjskich, dlaczego jest tyle różnych grup buddyjskich? Czy powodem jest to, że Buddha nie był wystarczająco precyzyjny w wyrażaniu swojej nauki, czy jest to po prostu jakby zawarte w naturze ludzkiej, ponieważ w zasadzie ten problem takich wielkich podziałów, bardzo dużego takiego podziału na różne zgromadzenia, czy jest we wszystkich jakby zgromadzeniach, we wszystkich religiach? I think it is just the nature of human beings that we interpret things differently. A word only has a certain degree of precision to it. Any word can be interpreted in different ways. If you say a sentence, it can never be precise enough. There's no such thing as complete precision in the area of language. And so any kind of thing, and whatever you say, even the Buddha saying things, and it may be said to the highest degree of perfection that's possible, maybe, I don't know, even then there's going to be different perceptions and different ideas about what he actually said, different interpretations. And this is where the sects come from. Sarvastivadin sect, the all exist sect, is a trying basically to understand the ideas of karma. How does karma work? Do you need some kind of essence that transfers from the past into the future? And this is where that comes from. You have Pugalavadin sect, which is the existence or the doctrine of the Pugala, the person, which is about the idea that there is some person behind the five khandhas, which is neither equal to the five khandhas nor different. But again, to explain ideas such as karma and consistency of personality traits and these kind of things. So they arise from real problems. They arise from issues within the Buddhist sect. One of the things that the Buddha did not do, he did not really create a philosophical system. And because he didn't create a philosophical, it's basically a pragmatic system of release from samsara. It's a psychology, if you like, liberating psychology. But because he didn't create a philosophical system, as soon as he died, they said, I wonder, can we create a philosophical system out of this, right? We want to make a complete system because human beings are restless, they want to do things. I don't know why. So they sit down and write the Abhidhamma. Abhidhamma is basically a system of philosophy. It's a Buddhist philosophy. It's a way of trying to work out all the implications of the Buddhist worldview. And then they write these enormous books of the Abhidhamma as a consequence. And from that, because this is a human construct, not necessarily from enlightened people, then you get disagreements, because it doesn't even come from the Buddha in the first place. So a lot of things kind of arise out of this historical developments that came after the Buddha in this way. And I think this is just the nature of language, the nature of understanding, the nature of things. This cannot be any other way. And that's why these things are happening. A więc odpowiedź jest taka w skrócie, że po prostu nie jest to zdaniem Ajahna natura ludzka.
ponieważ nie da się wyrazić, w ogóle nie ma czegoś takiego jak doskonale precyzyjne słowo, ponieważ każdy ma swoją interpretację, to jest jakby natura percepcji, że każdy będzie, to jest po prostu zapisane w naturze ludzi, w naturze życia, że zawsze będziemy widzieć sprawy z trochę innej perspektywy i dlatego powstają rozmaite szkoły, chociażby właśnie buddyjskie, takie jak Sarvastivada, Puggalavada, czy właśnie tradycja Abhidhammy, gdzie na przykład właśnie Sarvastivada ma to, że na przykład uważają, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wszystkie istnieją w tym samym czasie. Na przykład Puggalavadini uważają, że jest pewna osoba, że jest pewna właśnie osoba, a na przykład właśnie Theravadini nie uważają, że nie ma jakby przeszłości, że nie ma przyszłości, jest tylko ta chwila. Że na przykład nie ma żadnej jakby ostatecznej osoby tutaj. I na przykład Theravadini mają tą, później jakby wypracowali tą koncepcję Abhidhammy, że jest ta jakby momentarność, że powiedzmy jest jakby tylko taka bardzo cząsteczkowa wizja rzeczywistości, ale tak naprawdę wszystkie te rzeczy nie mają takiego większego znaczenia. To są bardzo takie poboczne, filozoficzne dyskusje, różne interpretacje, ale jakby trzon nauki jest ten sam we wszystkich szkołach. Także warto pamiętać właśnie o tym, że te różne percepcje po prostu wynikają z natury ludzkiej, że mamy różne percepcje, różne interpretacje i żeby tak nie gnąć do tych poglądów, lecz właśnie próbować odnaleźć tą esencję nauk Buddy. I just also to comment briefly on what you said about the oral tradition of Buddhism and whether that may have led to bad memories or whatever, and people not understanding, or things getting corrupted through bad memory, bad recitation of the text. And I think, I think that is a much smaller problem than people think it is, because India had a very powerful oral culture before Buddhism. The Vedas, the ancient texts of the Brahmins, had already been recited for over 1,000 years, 1,500 years prior to the time of the Buddha. Very faithful to the original. They were they had like what you might call a technology of memorization, right? So actually the memory sometimes may have been better than the written texts. Once you started writing them, actually that also has problems, because then you have to copy from one text to the next one. Every time you copy, you're going to make some mistakes, right? So sometimes oral memory turns out to be better, at least in some instances, than writing things down. So I think the oral tradition is surprisingly stable and surprisingly good. I don't think that was a main problem. Więc Ajahn tutaj mówi o tym właśnie, o kwestii przekazywania jakby tekstów, że właśnie są te dwa sposoby, prawda, oralny i pisemny, że oralny polega na tym, że przekazujemy po prostu recytacji, uczymy się na pamięć i później jakby na przykład spotyka się kilka osób, recytują te teksty i sprawdzają, czy wszyscy recytują tak samo, jeżeli ktoś się myli, to go poprawia. I właśnie w taki sposób na początku buddyjskie teksty były przekazywane, natomiast właśnie później można przepisywać, prawda, ale właśnie Ajahn mówi o tym, jak bardzo tak naprawdę reliable, że można bardzo polegać na tradycji oralnej, że tak naprawdę ona jest bardzo skuteczna, jeżeli tylko właśnie zachowuje się tych odpowiednich zasad i że wtedy te teksty jakby zachowują taką spójność i ciągłość zaskakująco po prostu taki rzetelny sposób. Yeah. Okay. Good. Yeah. So continuing on this. So basically, no, I just thinking like that as the Buddha was most probably the greatest psychologist on earth, I'm just thinking that why he wouldn't just simply make the rule number 0 out of this 227, saying that like you will not philosophize my teachings and and you should make them consistent, right? Or not consistent, but saying that, you should not divide over what I teach you or taught you. And I don't know, I could think about something. Maybe. He said that, right? And this is actually part of the suttas where he says that if there is a disagreement, this is how you resolve the disagreement. You sit down, you recite the suttas together. He said, don't do this because this will damage Buddhism very, very badly if you disagree on the suttas. Disagree on the Vinaya, he said, doesn't matter so much. The Patimokkha rules, that's not so important. Disagree on the suttas is actually very serious. So he actually said those things already. Oh. He laid down ideas, but still didn't work, right? There's a limit what you can do, even if you're fully enlightened. That's the problem. Okay. Yeah. Więc pytanie było, dlaczego Buddha nie stworzył jakby zasady numer 0, że nie będziecie filozofować, że będziecie debatować na temat moich jakby nauk, tylko będziecie trzymać ich spójność, a Ajahn odpowiedział, że
że właśnie tak naprawdę w suttach jest to zawarte, żeby tak nie robić i że zwłaszcza istotna jest spójność, jeśli idzie o Dhammę, czyli o suttę, a spójność, jeśli idzie o Vinaję, jest, że tak powiem, zanim Ajahna mniej istotna niż ta w suttach. Natomiast no, mimo to, że Buddha mówił w ten sposób, to i tak się to stało. Sardu. Sardu, very good, okay. Excellent. Yes, please. First of all, thank you for having you here. My question is about dealing with difficult people in our life. I'm a huge fan of idea of kindness, of course, and and I'm surrounded by people which do like this in case of dealing the people with some difficulties. But I guess sometimes it's like this, that dealing with this hard people with the idea of kindness or patience, of all this good our relations, it's not self-care to us, because we do it because we want to help them, not to help ourselves. And sometimes I think it's a problem that it's suffering for us. So my question is, what do you think, which one is important more, to help other with our kindness, or to letting down? Because for me, the kindness idea, it's kind of my grown, but when I letting down, it's not very useful for me. Okay, a więc w skrócie pytanie jest o tym, czy właśnie powinniśmy się bardziej skupiać na pomaganiu innym, nawet kiedy jest to trudne, czy jednak bardziej na takim jakby troszczeniu się o siebie, ponieważ no, są sytuacje w życiu, kiedy no, czujemy, że chcielibyśmy pomóc i tak dalej, ale są z tym różne trudności. Jak Ajahn się do tego odnosi? Where's the border? Yeah? Where is the border? Where's the border? Yeah. Gdzie jest granica? Yeah. You have to know your own limitations. Yeah, what you can do, what you can't do. You have to know that there comes a point when you are exhausted. Your compassion is down to zero. You know, you can't deal with it anymore, and then you have to withdraw a little bit, and then you have to say, okay, enough. Now it's time to recharge my batteries and to look after myself. Otherwise, you can't function. If you don't look after yourself first, you can't really look after other people. Yeah. So make sure that you look after yourself. This is really, really important. And then when your batteries are recharged, when you are kind towards others, then it's going to be good for both of you, both for the other person and for yourself. Yeah, because I was Zapraszam. thinking about... Thank you. Have mercy, please. Okej, a więc odpowiedź jest taka, że granica jest tam, że kiedy naprawdę czujemy się zmęczeni tą sytuacją i po prostu musimy się wtedy wycofać do siebie. Więc nigdy nie powinniśmy dopuszczać jakby do sytuacji, w której właśnie nasze granice są przekroczone, kiedy czujemy się wykończeni, kiedy nasze współczucie jest po prostu na poziomie zero, po prostu już jest nasza sama frustracja, gniew i tak dalej. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy priorytetyzowali jakby to troskę o siebie i wtedy, kiedy troszczysz się o siebie, tak naprawdę wtedy masz dużo większe szanse jakby, żeby pomóc też innym, więc jakby przede wszystkim właśnie praktykować tą troskę o samego siebie i wtedy tak naprawdę dużo łatwiej będzie pomagać innym i tutaj jest ta granica. Okay, thank you. Okay. You sure? Yeah? Okay. Sorry, Piotr, for making it long. After a while, we keep forgetting, you know, so this is dukkha. We have compassion for you as well. Yeah. Okay, we have one more question from the internet. Yeah, I think the break would be great also. You want to have a break, or do you want to? Okay, we can, but are we coming to the end anyway? Do you think, or are we? Well, it's 8:30. Yeah. So, if you want to go on, we can. If Ajahn can, but you know, it's your decision. If people want to, I'm happy to stay a bit longer, but I guess Okay. So maybe a short break and a little longer. Okay. Okej, a więc zapraszamy już naprawdę na ostatnią część. Nie będziemy, już za długo nie zabawimy, bo Ajahn prosił, że do około 9:00, może jeszcze troszkę dłużej. I
Może zacznijmy tym razem od pytań z internetu i później, jeżeli starczy czasu, to jeszcze z sali, dobrze? Okay, so we are slowly winding down, but let's have some final questions, and I suggest we start from the internet questions, because we have some interesting ones, and then we can go on with the ones in the hall. Okay. Dzień dobry. Zadam pytanie. Jak zintegrować bycie buddystą z życiem w rodzinie, posiadaniem żony, dziecka, obowiązków? Kiedy ma się wrażenie, że jedyną właściwą ścieżką jest ścieżka, jaką kroczył Buddha. Good day. I would like to ask a question. How to integrate being a Buddhist with living in a family, having wife, children, duties, when you have a feeling that only right path is the path which the Buddha was going through? Okay, that's a good question, and the answer is that any Buddhist practice you have to take it, throughout your life. Every aspect of your life has to be affected by a Buddhist practice. Otherwise, it doesn't really work. So you have to bring it into your family life. You have to bring it into your work life. So everything has to be based on the ideas of right speech, right action, right thought, compassion, all the way throughout your life. So sometimes it's just a matter of applying it. Sometimes people think, if you become a monk or a nun, then you are free of the world. You don't have to worry about these things. But actually, even if you become a monk, you still have to deal with your fellow monks. Yeah? Our fellow monks are really, really good monks, actually. So they're very easy to deal with, usually. But sometimes you have problems even among monks. Yeah, this is just the way things are. So monastic life itself is a microcosm of the world at large, a small community, if you like. So the essential things are the same, whether you are a monastic or a lay person. You have to integrate the Buddhist teaching into every aspect of life. A więc w sumie chodzi o to, że nieważne, możesz jakby wieść to normalne życie, o którym mówisz, z rodziną, posiadaniem żony, dziecka i tak dalej, ale chodzi o to, żeby po prostu całe życie wypełnić buddyjską praktyką, którą jest ośmioraka, szlachetna ścieżka, która ma różne aspekty, również takie jak właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób życia, które wszystkie odnoszą się do takiej normalnej interakcji z ludźmi i tak dalej, więc tak naprawdę niezależnie od tego, czy jesteśmy mnichami, mniszkami, czy ludźmi świeckimi, chodzi o to, żeby w tych warunkach, w których jesteśmy, w tych okolicznościach, w których jesteśmy, po prostu wypełniać życie buddyjską ścieżką. I właśnie trzeba pamiętać, że ta ścieżka ma różne aspekty, więc na przykład jeżeli z kimś rozmawiasz, to praktykuj właściwą mowę, prawda? Jeżeli na przykład chcesz utrzymywać rodzinę, to praktykuj właściwy sposób życia, czyli robimy to, co po prostu możemy w danych okolicznościach i właśnie życie monastyczne jest takim mikrokosmosem jakby buddyjskiej ścieżki, w której też są takie rzeczy jak w świeckim życiu, że też są różne relacje międzyludzkie, różne problemy, różne czasami jakieś sytuacje i tak dalej. I też trzeba w nich praktykować właśnie te aspekty ośmiorakiej szlachetnej ścieżki, więc po prostu pamiętając o tych uwarunkowaniach, jakie mamy w tej sytuacji, w której jesteśmy, pamiętajmy, że ta ścieżka jest szeroka i że możemy bardzo różne rzeczy na niej robić i po prostu, żeby pamiętać, że w każdej sytuacji życia może być okazją do praktyki, może być po prostu przeżywana w buddyjski sposób. Yeah, well done. Thank you. Okay, so next question. Good, yeah. I really like this one. Jak można nauczyć się być pokornym? How can we learn to have humility? How you can learn to have humility here. Okay. So what you have to do is see the danger of the ego. Yeah, this is one way. Understand that the ego kind of gets in the way. The ego creates conflict in the world. My way, my way is the best way. And we have nationalism. Nationalism is an extension of the ego. People get nationalistic. Our country is better than your country. We are really proud of our heritage or whatever. And so you have to reflect a little bit on it. And this is one of the ways of becoming more humble. But one of the ways that I like it myself is I sometimes have reflected on why am I a Buddhist monk? Yeah, and this is kind of a very interesting reflection for me because there is nothing in my background which suggests I should become a Buddhist monk. My family wasn't Buddhist. I didn't have any Buddhist friends. Yeah, I didn't know anyone from Asia who were Buddhist. So for me, it was kind of a very strange, this idea that I should become a Buddhist monk. And the more I reflected on it, I believe that I probably was a Buddhist monk or a Buddhist in the past life. Yeah, so znaczy
Tak. Pierwszym jakby sposobem, najważniejsze jest to, żeby widzieć po prostu zagrożenie, jakie niesie ego, że co się dzieje, kiedy właśnie jesteśmy tacy wyniesieni, kiedy nie mamy pokory, jak bardzo dużo cierpienia sprawia to otoczeniu i nam samym. I właśnie jednym z form takiego ego jest nacjonalizm, że na przykład uważamy, że nasz kraj jest najlepszy, że wszyscy z innych krajów, czy z innych narodowości, czy z innej rasy to są gorsi czy źli i wtedy wielkie konflikty to prowadzi. Więc jakby kontemplując zagrożenie ego, po prostu najłatwiej jest się nauczyć pokory. I Ajahn mówił też właśnie o tym, że how do you relate to that you were a monk or nun in past life? Yeah, it's coming. Okej. I Ajahn również mówił właśnie o tym, że w poprzednim życiu ma przeczucie, że był mnichem lub mniszką. And I realized that if I was a monk in a past life, or a monastic in a past life, maybe I was a nun, yeah? Who knows? If a monastic, it could be a nun, it could be a monk. And if I was a monk or nun, I would have been a monk or nun probably in Asia, because there wasn't any Buddhism in West, 100 years ago, anything like that. So sometimes I think of myself as an Asian nun, 100 years ago. And that's sorry, please. I teraz właśnie Ajahn ma to przemyślenie, że być może właśnie w poprzednim życiu był mniszką. I gdzie mógłby być tą mniszką? No właśnie najprawdopodobniej w Azji, bo buddyzm w tamtych czasach był głównie w Azji. I właśnie lubię o sobie myśleć, że był kiedyś azjatycką mniszką. And this is kind of a very powerful reflection, because it takes away so much of the sense of ego, who you think you are and what you are not. And of course, that's only the beginning. And then you start to realize, actually, probably, if you go back far enough, and this is one of the great contemplation that comes from the idea of rebirth, you've been everything in the past. You've been part of every nationality, every gender, every disability, intelligent, stupid, educated, uneducated, rich, poor, everything, And once you have that, it takes away, it makes you more humble, because you realize you can actually relate to anyone in this world. This person is potentially you in the past. If you don't stop rebirth, it is potentially you again in the future. So how can you discriminate against anyone? How can you think of anyone as actually different if all of these potentials are within you right here and right now? You have to have kindness to everyone. It's this kind of obvious. And that is really the idea of humility, of not putting yourself above anyone else, but kind of treating people with a sense of dignity and inequality in this world. A więc chodzi o to, że jeżeli pójdziemy dalej za tym, to możemy zauważyć, że jeżeli będziemy się dalej cofać w tych naszych poprzednich wcieleniach, że byliśmy praktycznie każdym, ponieważ raz byliśmy kobietą, raz mężczyzną, raz byliśmy z takiego narodu, raz takiego, raz nawet powiedzmy raz byliśmy człowiekiem, a raz inną istotą. I w zasadzie, jeżeli byśmy tak się cofali w czasie, to mieliśmy praktycznie wszystkie możliwe życie. Raz byliśmy bogaci, raz biedni, raz uprzywilejowani, raz właśnie wręcz przeciwnie. Raz mieliśmy zdrowie, raz problemy bardzo duże ze zdrowiem i tak dalej. Więc możesz zauważyć, że ostatecznie jesteś praktycznie każdą możliwością. Jesteś praktycznie, widząc każdą inną istotę, możesz zobaczyć jakby siebie, potencjalnie siebie, że albo byłeś taki w którymś życiu w przeszłości, albo co najważniejsze, że być może to właśnie jesteś ty w przyszłym życiu. Że kiedy postrzegasz w ten sposób, to widzisz, że każda istota to jesteś potencjalnie ty. Jeżeli nie osiągniesz nirwany, to każda istota po prostu możesz być nią. I wtedy, kiedy widzisz na przykład bardzo cierpiącą istotę, no to możesz jakby poczuć, że tak, to może być moje przyszłe życie. I to ma dwa wymiary. Jeden jest taki, że możesz właśnie dać ci tę motywację do pogłębienia praktyki, ale przede wszystkim właśnie, że czujesz to współczucie. Że właśnie to jest ta droga rozpuszczania ego, nabierania pokory, że kiedy widzisz i czujesz, że ta istota też cierpi i że jesteś potencjalnie nią i próbujesz jakby wczuć się w jej sytuację, no to zaczynasz myśleć naturalnie w taki sposób, że nie chcę krzywdzić, prawda? I właśnie nie chcę się wywyższać, nie chcę być tym, który dominuje. I w ten sposób właśnie nabieramy pokory, gdzie ona jest właśnie takim czymś, że po prostu poprzez to, że nie wynosimy się nad innych, nie krzywdzimy innych. And the other thing which is kind of interesting is that
the people who are awakened in this world, the arahants, the stream mentors, those who have real insight into the nature of reality, they are very humble people. Yeah. So if you are not humble, it means you have no wisdom. And if you have no wisdom, you should be humble. A więc to jest też istotne, to, że wszystkie przebudzone istoty, wszyscy szlachetni, czy archaci, czy ci, którzy weszli w strumień, oni wszyscy przejawiają pokorę. Więc jeżeli nie masz pokory, to znaczy, że nie jesteś oświecony, nie jesteś przebudzony i że po prostu tak naprawdę nie masz mądrości, więc po prostu pokora jest częścią tej ścieżki, jest częścią mądrości. Okay, enough. Okay. To wystarczy. And so maybe we take one more from the hall and yeah, let's stop at 9 o'clock, shall we? Yes. Okay, so we have like if someone has from the floor now. Czy ktoś z sali chciałby może jeszcze jedno pytanie? Jeszcze zostało nam 5 minut. Także ostatnia szansa. Satisfaction. Okay, please, yeah, please. 2 more people, yeah, great. Będzie po polsku. Mam problem z dyscypliną w praktyce i jeśli Ajahn mógłby się wypowiedzieć w tym temacie. Z utrzymaniem dyscypliny, tak? Praktykuję i jest stop, przestaję i bardzo ciężko mi wrócić. Okay, a więc the question is about discipline. That she would like to ask you for advice how to keep discipline because she has these periods of practice, but then it all falls off and it's difficult to go back. Okay, so the most important thing to keep going in your practice is the sila, the virtue, the kindness. That's the most important thing. Yeah, so develop that in your life. Never let go of that. That's the most important thing. And usually when people say practice, they mean meditation practice. I'm guessing that's what you mean as well. Yeah, so make sure that the consistency is in kindness. And then meditation will eventually become so powerful that you want to do it all the time. That is where the real practice should be. And then whether you meditate or not actually is not that important. The most development of the mind comes from changing your attitude and being more kind, being more generous. That is the real development, the change in the mind. Meditation should be a support for that. A więc najważniejsze jest po prostu to, żebyśmy rozwijali te cechy po prostu w naszym codziennym życiu, czyli właśnie praktykowali szczodrość, dobroć, uprzejmość i tak dalej. I wtedy po prostu medytacja staje się wsparciem tego. I wtedy jest dużo łatwiej, ponieważ jakby ta praktyka w życiu, że właśnie nie chodzi tylko o medytację, po prostu sprawia, że medytacja jest przyjemniejsza i też bardziej po prostu chcesz medytować. Więc to się wtedy tak jakby wspiera wzajemnie, więc bardzo ważne jest to, żeby po prostu właśnie integrować tą praktykę w życiu i wtedy w całym życiu ci się o tym przypomina, a nie, że jest tylko jakby ta praktyka medytacji. Mogę jeszcze jedno krótkie? She wants... So you go on, John, or she has one more. Okay, I just wanted to say that go on meditation retreats, maybe once or twice a year, when you go on a real retreat. But in daily life, the most important thing is your character, the way you live your life. Yeah. A więc Ajahn radzi jakby, żeby raz czy 2 razy w roku pojechać na odosobnienie medytacyjne, ale najważniejszy jest właśnie sposób jakby praktyki i prowadzenia się po prostu w codziennym życiu. Więc proszę, jeszcze jedno krótkie tak. Dobra, krótkie. Chodzi o to, że mam problem na przykład z akceptacją jednego z przyjaciół mojego syna, który ma bardzo materialistyczne podejście, a ja tak nie wychowuję dziecka. Okay. I no nie potrafię tego przełamać. Okay, so the question is that she has a problem of accepting a friend of her son who has very materialistic worldview, and she doesn't raise her son in this way, and she cannot like break through this situation. So what would you advise? I don't have any children. I don't know. Nie mam dzieci. No, you have to. I don't know. How old is your son? 8, 9. 8 or 9 years older. Okay, he's still only young. He's only baby still. Only kind of Jak dorosły jest twój syn? 8-9 lat. Okej, to wciąż jest dziecko. The most important thing with our children is to raise them with lots of love and kindness and compassion and understanding. That's the most important thing. And when they see the example of the parents, when they see the example of the mother and father, that is the most powerful thing in the long run. In the short run, you don't know what's going to happen. In the short run, they may be led astray by various kinds of people. But in the long run,
the example is much more powerful than anything else. And I think a person who feels loved in this world, if you feel loved by your parents, you feel accepted by your parents, it gives you an inner strength, an inner security that allows you to make good choices later in life. A person who is insecure because the parents haven't loved them enough, haven't cared for them enough, they will always feel insecure in the world because that carries on in the world later on. And then when that carries on in the world later on, they will not have the ability to make good choices because they will feel instead they have to protect themselves or whatever else. Give your son a lot of love, a lot of kindness. I'm sure you do that already, but give it even more, right? Do your very best with that. That will give him a very solid foundation for making good choices later in life. Don't worry so much about what happens now with his friends. A więc najważniejsze jest to, żeby po prostu wychowywać swoje dziecko z miłością, uprzejmością, wyrozumiałością, akceptacją i żeby po prostu cały czas trzymać się tego. I wtedy, jeżeli to będzie silne i konsekwentne, to na dłuższą metę to będzie najbardziej skuteczne, bo to jakby pozostanie z twoim dzieckiem, jakby to stanie się jego częścią i to kiedyś zwycięży. A jeżeli właśnie nie skupiać się na tych takich małych przeszkodach tu i tam, tylko cały czas być tym przykładem miłości, dobroci, jakby wypełniać się tymi dobrymi wartościami i wtedy po prostu to jest zdaniem Ajahna najlepszy sposób, żeby odnieść jakby sukces. Very good. Okay, good luck. Okay, so we have it's 9 p.m., so let's wind it up. Let's call it a day, please, yeah. Okay, so Ajahn prosi, żeby już po prostu przejść do finału, także dziękujemy wam. Any final words? Any final words? Thank you so much, translator. You've done a marvelous job. I think I had no idea what kind of job you've done, but you sounded very sharp over there, so I'm very, very impressed. Yeah. A więc Ajahn dziękuję mi za tłumaczenie i że zrobiłem dobrą robotę, aczkolwiek tak w sumie to nie wie, czy zrobiłem dobrą robotę, bo nie rozumie, ale wygląda jakby była dobra. Sunyanando. And I just to say that I wish you all the very best of luck in your practice. May you all enjoy the Buddhist teaching to the maximum, practice accordingly, and maybe we will meet again in Krakow or who knows where else in the world sometime in the future. So take care of yourselves, everyone. A więc bardzo wam dziękuję. Życzę wam wszystkiego dobrego na waszej ścieżce i być może spotkamy się jeszcze tutaj w Krakowie lub gdzie indziej. I po prostu życzę wam wszystkiego najlepszego i dziękuję. Excellent. Very good. Bye bye. Dziękuję. Do widzenia and now we can hang around a little. So just let's call it after party. Buddhist after party, water, talking. A więc teraz powiedzmy już kończymy, więc możecie jeszcze sobie tutaj trochę być, takie after party, ale buddyjskie after party, woda, rozmowy, wiecie. Także do zobaczenia. Sadhu. Okay, let's do it together. Zróbmy to razem. Porządnie, sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, thank you.